Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Rozmów. Moim dzisiejszym gościem jest po raz kolejny Andrzej Marczak, międzynarodowy instruktor Krav Magi. Z Andrzejem mieliśmy już przyjemność rozmawiać 2 razy wcześniej w Męskich Rozmowach. Zachęcam do obejrzenia tamtych materiałów, są bardzo ciekawe, pokazują ogrom doświadczeń i w ogóle ciekawej drogi życiowej Andrzeja. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą w takim temacie jak użycie broni do samoobrony, broni noszonej w ukryciu, skrycie i wszystkiego, co się z tym wiąże. To znaczy, chodzi mi o to, że przeciętny Kowalski nie będzie nosił broni jak szeryf z wygodną kaburą jak operator, którą można wyciągnąć, tylko jeżeli traktuje tą broń do samoobrony, musi ją nosić w sposób skryty, nawet ustawa mu to nakazuje, i musi umieć z niej korzystać. My trochę mówiliśmy wcześniej u nas na podcaście o rodzajach kabur, sposobach noszenia, a dzisiaj chciałbym więcej porozmawiać właśnie o tych technikach. Tutaj trzeba powiedzieć, że Andrzej się specjalizuje w ochronie osobistej i dużo też szkoli właśnie teamów, które w tej ochronie osobistej pracują. Trochę to pokrewne nie do końca się przekłada, bo ochroniarz broni kogoś, a tutaj trzeba się obronić samemu, ale techniki będą podobne, nie? No tak, ale chroni też siebie przede wszystkim. Przede wszystkim dba o swoje bezpieczeństwo i osób, w których on tam pracuje, na przykład czy galeria handlowa, tak, ma obowiązek oczywiście chronienia innych osób, ale przede wszystkim chroni własne życie. Okej. Powiedz mi, jaka jest różnica przy technikach z bronią noszoną skrycie od takich stacjonarnych, standardowych technik, które się szkoli na przykład pod oddziały specjalne, gdzie ta broń jest na wierzchu, gdzie wchodzimy w sposób jakiś zorganizowany. No widzicie, wszystko to zależy zawsze od sytuacji, tak? Bo bardzo często jest tak, że w niektórych krajach, gdzie ja nawet szkoliłem albo byłem szkolony, są specyficzne warunki klimatyczne. Bardzo rzadko chodzą w bluzach albo w kurtkach. Więc oni mają jakby inny sposób zdobywania tej broni. My 3/4 w ciągu całego tego roku jednak chodzimy w bluzach albo kurtkach, swetrach i tak dalej, bo u nas jest inny klimat. A więc inaczej będziemy wyciągać tą broń spod swetra, spod marynarki, spod kurtki. Oczywiście, jeżeli ktoś jest strzelcem i już ma doświadczenie, pewnie kupi sobie kurtkę z rozpinanym jakimś tam suwakiem, tak, i tak dalej, żeby łatwiej to można było dobyć. Ktoś, kto jest świadomy, będzie nosił marynarkę taką, żeby łatwo można było i lewą ręką, prawą ręką, kciukiem odsuwać, podsuwać, tak żeby ją złapać pod pachę, bo są różne techniki jakby dobywania tej broni, więc wszystko to będzie zależało od sytuacji, w której się znajdziesz. Teraz tak, super, ktoś może powiedzieć, gdzie trzymać tą broń, tak? Z przodu, powiedzmy, czy z boku jednak, czy z tyłu. No ale wyobraźmy sobie, jeżeli masz kaburę, tak? Bo mówiliście na podcaście jakimś tam, robiliście tak, mówiliście o tym, jak dobywać z poszczególnych kabur broń. I to jest bardzo ważny temat, dlatego że naprawdę szybkie dobywanie to jest te cenne ułamki sekund, tak? W momencie, kiedy możemy stracić życie. A te kabury są przeróżne, jeżeli chodzi o dobywanie broni i czas, który trzeba dobyć z tej kabury też jest różny, tak? Nie każda kabura się nadaje do każdego pistoletu i do każdego strzelca, więc tu też trzeba indywidualnie do tego podchodzić i sobie po prostu przetrenować. Ja mam taką kaburę izraelską, gdzie po prostu mam chwyt kciukiem do środka, jak dobywam, to po prostu automatycznie naciskam tą rękę i dobywają mi się bardzo szybko, ale mam różne rodzaje kabur z różnymi systemami. Niektóre systemy jest tak, że naciśnie się z wierzchu, czyli wydaje się, że jest łatwiej nacisnąć z wierzchu, ale jeżeli za bardzo naciśniemy, to znowu się blokuje. Trzeba tylko lekko musnąć, tak? Inne kabury znowu mają uszy. Trzeba je odchylać. Jeszcze one są zabezpieczone, żeby w razie W ktoś nie zabrał, jak już nawet to ucho ten odchyli i tak dalej. No to wszystko zwalnia naszą pracę, tak? Ale też weźmy sobie jeszcze, że ta kabura musi odzwierciedlać czego oczekujemy, tak, od pracy z bronią, czy jeżeli nosimy broń, przenosimy broń, to co ona musi, jakie ona spełnia zadania. No bo jeżeli weźmiemy kaburę, która
rzeczywiście odstaje nam, ona jest bardzo dobra, bo nigdzie nie zaczepimy, anią marynarkę, odstaje nam od biodra, no ale ona będzie bardzo widoczna pod marynarką, każdy będzie widział, że nosimy broń, tak? Bo będzie widać chwyt od razu, że odstaje od marynarki, czy od jakiegoś tam swetra, więc taka Andrzej, tabora nie może być. o tym już właśnie w tym podcaście mówiliśmy. Jak sobie dobrać, żeby to było jak najmniej widoczne, jakie są zasady, gdzie to nosić. Natomiast wydaje mi się, że jest jedna taka podstawowa różnica. Jeżeli działamy sobie jakimś tam zespołem operatorów, mamy wejść do pomieszczenia, mamy tą broń na wierzchu, jesteśmy przygotowani i wchodzimy praktycznie czy z długą bronią, czy z krótką, już przygotowaną i to my stanowimy ten element zaskoczenia. Tak. Natomiast przy samoobronie to my będziemy zawsze zaskoczeni, bo ten atak możemy oczywiście rozwijać świadomość sytuacyjną, próbować coś przewidywać, orientować się, gdzie jesteśmy, zarządzać dystansem, Tak. ale tak czy inaczej zawsze to będzie coś, co się będzie działo bardzo dynamicznie i po pierwsze musimy trenować to szybkie dobywanie choćby tej broni. Oczywiście. Po drugie, powiedz mi, czy widzisz w ogóle skuteczność i sensowność takiej samoobrony przy broni, jeżeli ktoś nie trenuje technik walki w bliskim kontakcie? No nie ma szans. Nie ma żadnych szans, po prostu żadnych. Słuchaj, my trenujemy, tak, bardzo często te sytuacje, a i tak jesteśmy zaskakiwani, tak, na treningach, bo trenujemy w ten sposób, żebyśmy nie wiedzieli, jaki ten atak będzie. Więc mając broń, może inaczej, kiedyś z Hiszpanami robiłem szkolenie i słuchaj, na timerze niesamowicie szybko strzelali. Oddawali 5 szybkich strzałów do tarczy. Naprawdę rewelacyjnie. Poszliśmy do CQB. Było 10-metrowy korytarz i takie pomieszczenie. Zadanie było bardzo proste. Wychodzisz z tego pomieszczenia i w tym momencie tam na końcu tego korytarza stał nożownik. I leciał do ciebie i się chciał dźgać. Twoje zadanie bardzo proste. Dobyć broń, przeładować, oddać strzały. No jeżeli robisz 5 strzałów, powiedzmy 2,5 sekundy, nie? To jaki problem z 10 metrów, kiedy wiesz, że ten nożownik tam będzie stał, bo to nie jest dla ciebie zaskoczenie, tak? Żeby to zrobić. Ja to mam na filmie. Ale tam, na strzelnicy, strzelanie do tarczy, to jest zupełnie inaczej, bo tarcza nie odda. A co innego, kiedy jednak, mimo że wiesz, że ten nożownik startuje do ciebie, to działaliśmy na FX-ach. Każdego z tych Hiszpanów nożownik dźgał. Oddali 1 albo 2 Masz ten strzały. film, możemy to nożownik, ogólnie mam taki film, tak. I każdego dźgał, po prostu. Każdego dźgał. Czyli on oddawali strzał 1, 2, tak? A w stresie to może być tak, mimo że tam super strzelali z broni palnej na strzelnicy, tu z FX-ów, to powiedzmy strzał jeden był w bar, drugi gdzieś tam z boku. Niekoniecznie były strzały idealnie punktowe. No bo dochodzi stres. Teraz uwaga, to byli eksperci Krav Maga. To nie byli zwykli ludzie. Oni znali walkę, fantastycznie też z bronią, ale to jest stres. Jak to mówią, akcja pobije reakcję. Oni wiedzieli, że ten nożownik będzie tam stał i wiedzieli, że jak tylko wyjdą, będą musieli dobywać tą broń z kabury i strzelać. A mimo to byli spóźnieni. Izraelczycy mówią, że potrafią z 15 metrów być szybsi nożem, aniżeli ty dobędziesz broń i przeładujesz. I ja widziałem to na własne oczy, więc wiem, że to prawda. Okej. To powiedz mi, bo teraz ja już widzę komentarze, które się pojawią i komentarze będą brzmiały tak. To znaczy, żeby się nie bronić? No nie. To namawiacie do rozbrajania? No nie, ale No nie. weźmy inaczej. Kiedyś moi przyjaciele z Ameryki przysłali mi statystykę. I ona jest bardzo ważna, ta statystyka. Na 1000 osób pracujących w policji z bronią, na 1000 osób, 500 osób zginęło z odległości, uwaga, 1,5 do 3 metrów. Teraz tych 500 osób, które przeżyły, dobyły broń, oddali strzał, tak? To było tylko 16% z tych pozostałych 500, co przeżyli. Czyli to było 80, powiedzmy, parę osób. I teraz tych 80 paru osób właśnie, którzy dobyli broń, oddali strzał, tylko 2% trafiła w cel, czyli 3 osoby. Amerykanie się złapali za głowę. To znaczy, że jak to jest? Że my na 1000 policjantów tylko 3 osoby mamy skuteczne, które użyły broń, oddały strzał w kierunku człowieka i obezwładniły go. No i zaczęła się zmiana szkoleń, tak? Czyli ten dystans, a jaki mamy dzisiaj, jakie my mamy, jeżeli ja prowadzę wyszkolenie ochroniarzy, z jakiej odległości strzelamy? Z 15 metrów. Statycznie. Z 15 metrów, 25 metrów, 50 kałach.
Czy to jest dystans, gdzie my walczymy, zaczynamy jakąś bójkę, znaczy może źle to powiedziałem, zaczyna się jakieś tam działanie niebezpieczne, tak? Ktoś do nas podchodzi, czy legitymujemy z odległości 15 metrów? No nie. I w związku z tym Amerykanie całkowicie system zmienili. Tam jest teraz krótki dystans, bardzo często pracuje się na trenażerach strzeleckich, tak? Żeby to wyrobić ten odruch, tak jak mówisz. Czyli robimy po 1000 razy na trenażerach, tak? A potem idziemy na strzelnicę i robimy to samo, już z bronią palną. I to łapiemy doświadczenie. Ale i tak nie złapiemy tego kompletnie doświadczenia, bo akcja zawsze może nas pobić, tą reakcję. I wiesz, jeżeli nie zauważy, to jak mam się bronić? Ale jednak poprzez ćwiczenia, poprzez ten trening zmniejszam to ryzyko. I to znacznie zmniejszam. No i tutaj znowu się spodziewam takiej polemiki, że ktoś nam pisze, ale ja znajdę na YouTubie dużo filmików, jak ktoś miał broni, się obronił i dał radę i tak dalej. Oczywiście te sytuacje są różne. Tak, jasne. Czasami może być tak i ostatnio widziałem nawet taki filmik, gdzie nożownik zaczepił, tam kogoś dźgał, a ktoś właśnie z dystansu 10 czy 15 metrów go postrzelił. Tak jest. Więc to się też zdarza. No wiadomo, no każdy ma prawo do swoich, wiesz, jakichś tam przemyśleń. Jeżeli one wynikają z doświadczenia, to będziemy się na tych przykładach uczyć. Bardzo proszę, żeby były takie komentarze. My sobie to weźmiemy pod analizę, przeanalizujemy sobie, sprawdzimy to na wielu osobach, w różnych sytuacjach i wtedy zobaczymy, czy to jest rzeczywiście realne do obrony, czy tak można się obronić, czy to jest tylko taka jakby technika hollywoodzka, tak? Żeby to tak nazwać, żeby nie obrażać nikogo. Ale powiem Ci taką rzecz. Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Jak będąc na Ukrainie, zwrócili mi uwagę, jak ja tutaj pokazywałem izraelskie przyładowanie, fajnie, zarąbiste, tak? A oni mówią, Andrzejku, ale to nie za bardzo tutaj zrobimy tak. Ja mówię, jak to nie zrobimy? No tak, bo ten nasz pistolet troszeczkę jest inny. No i okazało się, że sprężyna jest bardzo mocna i rzeczywiście trzymanie tutaj palcami za zamek i pociągnięcie tego zamka było bardzo trudną czynnością, ponieważ to wszystko było bardzo toporne. I oni po prostu biorą w ten sposób. A mówię, a dojdzie jeszcze, Andrzejku, zima i minus 40, no i wtedy te smary, to wszystko tuż na pewno tym palcem mi zrobisz. Próbowałem, faktycznie bardzo ciężko. Więc jakby widzisz, że sposób izraelski, ktoś by powiedział, ale to ja tu będę uczył, bo to najlepszy sposób na świecie, nie do końca, tak? W pewnych sytuacjach się sprawdza, w pewnych nie. No ale też drugie, mamy te szantaże, o których mówiłeś, powiedzmy ta walka z bronią, więc staramy się złapać tą broń, tak? Złapać za zamek, nawet jeśli ma nabój w komorze nabojowej i wtedy naciśnie na spust, ten strzał padnie, ale przede wszystkim jak łapiemy, kierujemy lufę w górę, jeszcze nadal na świecie widzę wielu po prostu w szkoleniach ta broń jest według starego systemu, czyli tutaj na poziomie, to nie może tak być, dlatego że może stać jakaś osoba, cywil, może być to mój partner, kiedy ja zrobię tą broń na dół, to strzeli, prawda, do mojego partnera. Broń musi być lufa do góry, wtedy jest ta większa szansa, że tego postrzału nie będzie. No i teraz zabieramy, no i mówię tam też na Ukrainie, zabieramy i tak dalej, czyli jak ja trzymam zamek, to ten zamek nie ma prawa się ruszyć. No, tak spojrzyli na mnie, a na pewno? Ja wiem, 1000 razy to robiłem, więc chyba na pewno. No to chodźmy. No i okazało się, że nie, znowuż, ta sprężyna taka mocna. Wydaje mi się, że amunicję też mają mocniejszą. Zresztą u nich jest do samoobrony do 50 Joule, tak, bez pozwolenia. Więc słuchaj, niestety zamek mi się ruszył i zakrwawiłem sobie rękę. Nauczyłem się mówić, nigdy nie mów, że to jest najlepsze na świecie. Bo się okazuje, że różne rodzaje broni są różnie skonstruowane, mają też, wiesz, inne działania i ta moja ręka nie była w stanie jakby utrzymać tego zamka. Tak, no więc strzał padł i tak, ale ja powinienem po zablokowaniu, czyli strzał pada, jeżeli zamek się nie ruszy, łuska nie wyjdzie, to ja wtedy mam zablokowaną broń, zabieram, wtedy mogę walczyć, wiesz, tą bronią, tak? Mogę mu od razu zabrać. Ja jestem zdania, że zabieraj i użyj tej broni od razu. Czyli zabierasz, dobijasz magazynek, usuwasz łuskę i masz tą broń. A nie walcz za bardzo, bo wtedy się możesz szamotać, no i wtedy masz problem, bo kiedy ty teraz usuniesz, to jak on cię wyjmie nóż i będzie cię dźgał, to lepiej zabrać się szybko tą broń, zrobisz to raz, dwa i masz tą broń, bo ona jest lepsza niż ten nóż na pewno. A dużo osób po prostu przy zabieraniu uderza, bawi się w tą walkę. Uważam, że ja już to dawno zmieniłem. Nadal widzę jeszcze, że w niektórych jeszcze częściach świata to się robi. Poczekaj, zanim wejdziemy tak głęboko, to ja bym powiedział tak, żebyśmy znowu nie mieli tych zarzutów, że tu chcemy kogoś rozbroić, bo to nawet ktoś mi napisał kiedyś komentarz,
jak napisałem, że sama broń nie wystarczy, że ty sobie wyrobisz pozwolenie i trzymasz ją w szafce, że to po prostu nie zadziała, że to trzeba się po pierwsze szkolić, a po drugie gromadzić, nawet na wypadek właśnie wojny czy jakichś band zbrojnych, samemu się nic nie zrobi, trzeba mieć grupę osób, z którymi współdziałasz. Wydawało mi się to, że to jest oczywiste. Dostałem komentarz, że chcę rozbroić Polaków i przygotować na drugi Wołyń. Więc no to już... Więc teraz tak, poczekaj, uściślijmy to. Nie chodzi nam o to, żeby ludzie nie unosili broni. Chodzi nam o to, żeby trenowali, żeby ten trening był realistyczny, żeby przewidywali te wszystkie rzeczy. I tutaj tak, myślę sobie, że pierwsza rzecz to jest taka świadoma samoobrona, czyli to jest taka świadomość sytuacyjna. Wychodzę ze strzelnicy, patrzę, czy nie ma jakichś podejrzanych osób, stawiam samochód w odpowiednim miejscu, oświetlonym, widzę jak do niego dochodzę, nie gadam przez telefon, nie wyłączam swoich zmysłów, jestem przygotowany. Jak widzę, że ktoś w moją stronę zmierza, no to mogę zrobić, czegoś zapomniałem, wrócić się, tak, wyjść z kolegą i tak dalej, i tak dalej. To są podstawowe rzeczy. Druga rzecz, muszę być przygotowany, że nawet jeżeli zostanę gdzieś zaskoczony, to umiem podstawowe techniki takiej walki w bliskim kontakcie. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby teraz wyprowadzić 18 ciosów, ale żeby umieć złapać dystans, dostać się do tej broni. No chyba najważniejsze. I ją użyć. I teraz, tak jak powiedziałeś, że nie da się tego zrobić bez technik walki wręcz, wydaje mi się, że niektóre osoby siłą rzeczy mają już gdzieś podeszły wiek, jakieś ograniczenia i tak dalej, to jeśli nie umiem dobrze tych technik, to po to mam te wszystkie wspomagacze typu gaz, typu pałka, typu latarka mocna, nie? Te wszystkie rzeczy, które mogą mnie w jakiś sposób uratować pod warunkiem, że mam je pod mówi, że ręką. pod warunkiem. No ja tak słucham. Cały czas. Tak, rozwijaj się dalej, ale Jacek. No właśnie. Wiesz, ja coś ci powiem. To można wejść, oczywiście. Nasze służby super, że się włączają jakby w tę samoobronę, tak, w wojsku i tak dalej. To sam super. Ja mógłbym coś na ten temat powiedzieć, tak, ale bo jakby współpracujemy bardzo długo i każda inicjatywa, która jest związana z bezpieczeństwem na plus i ja dziękuję, że taka jest. Super. No ale kochany, jeżeli weźmy najpierw wojsko, tak na krótko, tak? No bo to będzie też się łączyło z tym, co mówisz. Nauczyć kogoś, że ten gaz dobyć, czy w ogóle dobyć tą broń i tak dalej. Super. Jeżeli Trenuj z wojskiem był ten program? Był. Jeżeli ja w telewizji, i widzę, że ktoś trzyma ręce, a ten tak uderza i to super, a potem low kick, tak? To po pierwsze zadaję pytanie. Nawet jeśli nie robi tego na krzyż, dobra, już tak, bokser by nauczył go na krzyż, ale pomijam to, że nie tak. Pomijam. Przepraszam cię bardzo. Pomieszanie z poplątaniem. Powiem to teraz tutaj, nie? Od kiedy to się żołnierza bije pięścią? W chem? Chcesz pięścią uderzyć żołnierza? Ja jeszcze nie widziałem takich jednostek specjalnych, żeby bili pięścią. Prędzej pięść stracisz, niż tego coś zrobisz. On ma tu oporządzenie. To tam pięści nic nie wystarczy. Otwartą ręką tak, ale na pewno nie pięścią. A teraz drugie. A low kick, jeżeli ja widzę w telewizji, tak, Trenuj z wojskiem i low kick, to przepraszam cię bardzo, ale co tym low kickiem zrobisz temu żołnierzowi? Chcesz go powalić na ziemię low kickiem? No zapomnij tak samo. A poza tym żołnierz, który ma oporządzenia dużo i ciężar i tak dalej, ma podstawową jednostkę, to jest broń i tym powinien umieć walczyć, tak, i tu posługiwać się, a nie low kickiem. Jeżeli mówisz teraz tutaj, tak, samoobrona i gaz i wszystko, no fajnie, uczymy jak bronić się przed gazem. Ale naucz mnie proszę do bycia tego gazu z torebki kobiety, która ma pełno tam rzeczy. Zanim ona wyszpera z tej torebki ten gaz, już będzie dawno po tej czynności napaści. Ale to tak? ja Więc się na pewno nie uczmy nauczę, bo... kobiety, gdzie mają ten gaz trzymać? No właśnie. W jakich sytuacjach już go dobyć? Jeżeli tak mówisz, wychodzę gdzieś tam, stawiam samochód w jasnym miejscu, patrzę dookoła, no to jeżeli ona wraca w jakiś, o tak jak powiedzmy tutaj, przez lasek się troszeczkę przejeżdża, no to okej, jeżeli miałbym tam spacerować, to pewnie bym wyjął ten gaz wcześniej i trzymałbym sobie go już w ręku, ale na pewno nie w torebce. W kieszeni, prawda? rękę w kieszeni i tak dalej. Broń nie będziesz trzymał w ręku, no bo to już jest, to jest taka, wiesz, już naprawdę ostateczność, nie wiem dlaczego mielibyśmy trzymać broń w ręku, bo to nie wojna, nie, i to nie działania wojenne. Też mam swoje zdanie na ten temat, jeżeli chodzi
o broń, czy ona powinna być przeładowana, czy nie, czyli, przepraszam, czy ona powinna być właśnie przeładowana, a nie załadowana, bo to jest dwie osobne rzeczy. W służbach się mówi załadowana, załaduj magazynek, a przeładowana wprowadź nabój do komor nabojowej. Tutaj jest tak, że jak jest załadowana, czyli jest taki spór i taka Dobra, to niekompetencja, że pominijmy wiesz, szok. Przeładowana czy nie przeładowana? Jeżeli o mnie chodzi w ogóle, No. jeżeli przeładujesz broń, każdy, tak? Jeżeli przeładuje broń i będzie trzymał w tym, to będzie problem. To ci mówię od razu. Tak? No bo żadnych podstaw, powiedzmy, umiejętności walki. Tylko liczysz na broń. Że dobędziesz tą broń i strzelisz. No, sorry, no nie. No nie, bo przede wszystkim ta broń, tak się mówi na przykładzie Hiszpanów, ona będzie i tak spóźniona. Każdy nóż będzie szybszy atak od twojego dobycia broni. A w związku z tym musisz uzyskać dystans, zmienić kąt ataku, żeby on zmusić go do obrotu. W tym momencie nie dopiero możesz zdobyć broń, albo, uwaga, co najczęściej się zdarza, zanim zdobędziesz tą broń, to najpierw musisz opanować sytuację, czyli musisz zrobić samoobronę, a dopiero broń. Okay. Najpierw musisz się obronić, a dopiero broń. Bo z mojej praktyki, a przecież wiesz, że mam 65 lat, ale od 1974 roku ćwiczę, to zobacz ile to lat, prawie 50 parę lat sztuk walki różnych i tak dalej, systemów militarnych i tak dalej. I ja wiem, że non-stop jesteśmy w spóźnieni. Jeżeli ja po tylu latach ćwiczę i nadal mogę mieć problemy, że ktoś by mnie zaatakował właśnie z tym czasem, tak? Ja go skracam. Mój proces myślenia już jest maksymalnie jakby skrócony do maksimum. Więc ja może i zareaguję. Ale osoba, która ma tylko broń, liczy na tą broń, zanim ją dobędzie, zanim pomyśli i tak dalej, no to już jest czas. Teraz nie ma takiej mówią, okazji. teraz wszyscy specjaliści mówią tak. Że Okay, dobędą broń i strzelą. poczekaj, że już jesteś spóźniony, w związku z tym nie spóźniaj jeszcze bardziej. A może się okazać, że ktoś cię złapie za tą rękę i co teraz? No i tak, ja wiem, że są techniki przeładowania. Czyli poczekaj, moment. Jacek, to jest bardzo ważna rzecz. Właśnie mówisz, przeładowana i przeładowana. No to zobacz. No dam ci przykłady. No sorki, kochani, ale muszę dać ci przykłady, nie? Żeby to wyjaśnić. Może nie było jeszcze takiej osoby, która to mówiła w tej Polsce w ten sposób. Ale ten temat jest bardzo ważny. No bo dla nas. Ja jestem za tym, żeby każdy miał broń, nie? Ale pod pewnymi warunkami, ale żebyśmy byli uzbrojeni. To od razu mówię, tak? Ale teraz, kochani, jeżeli każdemu przeładowana broń i on teraz będzie dobywał i teraz w tym chaosie będzie strzelał, to może postrzelić inne osoby, bo on sam nie panuje się nad tą bronią. Bo on nie jest wyszkolony, on ma tylko broń. On liczy tylko na to, że go to ochroni. Rozumiesz, że to jest super narzędzie. To nie jest super narzędzie do obrony. Teraz uważaj. Mówiłeś, że złapał mnie za rękę. I co? Jak ja cię złapię za rękę, a ty dobędziesz broń, to uważasz, że nie będziesz siedział w więzieniu? Jak ja cię złapię za rękę, ty do mnie strzelisz? Przecież cię tylko złapałem za rękę. Nie. A może ja cię mówię, słuchaj Jacku, przepraszam, proszę pana, ja pana coś chciałem zapytać i mi od razu trzepniesz tym... To już mówimy o sytuacji jednoznacznej, że jest przepychanka już jakaś. Powinieneś z tej ręki po prostu się oswobodzić. W bardzo prosty sposób. To nie jest zabór broni. Rozumiem, gdyby to była sytuacja inaczej, tak jak na przykład we Francji mi chłopaki mówią, nie, antytoryści, że podchodzą i nam chcą zabrać broń, tak? No to jest zabór broni. Wtedy my musimy reagować, nie? I to co innego, ale to sobie wyobraź, że ktoś się łapie za ubranie, łapie cię za rękę, popycha, da ci na łeb boksa, a ty chcesz użyć broni. Ale poczekaj. Znaczy w sensie dobyć broń? Nie zrozumieliśmy się. Mówimy już o sytuacji takiej, gdzie załóżmy te podstawy są, ale jest jakieś zamieszanie i że ja mogę nie mieć okoliczność. Rozumiem, no jest jakaś okoliczność, no nie wiem, gość cię złapał. Nóż. Jak będzie ma nóż i chce cię atakować nożem. Tak, złapał cię gdzieś tam i że możesz nie mieć tej drugiej ręki do przeładowania, tak nie? Jest. Nawet ta sytuacja, gdzie mówisz z nożem, gdzie ja się dystansuję, ale tu już mogę strzelać, nie? Widzisz, Jacku? Wstań na chwilę. No. Zobacz, weź tak tą rękę, dystansuj się. A o patrz, widziałeś? Akurat zrobiłeś tak, że cię pociążyły. Widzisz, nawet powiem ci, to jest większy temat na samoobronę. Ogólnie żadna pozycja walki przed nożem. Żadna. Bo wszystko odkrywasz od wewnątrz żyły. A powinieneś tą część ewentualnie blokować, tu masz naczynia krwionośne. Tylko, tu przeżyjesz, tu nie przeżyjesz. Teraz popatrz. To wszystko zależy od okoliczności. Jeżeli on ma nóż, złapał cię za ubranie, inaczej zróbmy, złapiał cię za ubranie, dobywa nóż. Jak myślisz, kto będzie szybszy? On z nożem, czy ty z zdobywaniem broni, nawet jak będziesz miał przeładowaną? On będzie z nożem. No oczywiście, że tak. Czyli pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, musisz obronić się przed nim. Zrobić potem dystans, jeżeli chcesz oczywiście dobyć tą broń i jakby
no weźmy, że to słowo to użyć, ale mówię, to użycie będzie Dotyczy dotyczyło służb służb, mundurowych. tak, no. Powiedzmy, że jakby oddać ten strzał w celach samoobrony, prawda? Czyli w ramach tej obrony koniecznej. On ma prawo do tego, bo że jego życie jest zagrożone. Jak najbardziej. Ale no musi najpierw zrobić ten dystans. Nie ma takiej możliwości, żeby po prostu w momencie, kiedy cofniesz tylko rękę i teraz ty dobędziesz i będziesz do niego strzelał, a on będzie stał w tym samym miejscu. On będzie cię dźgał, on będzie się szarpał, i zobaczysz, że sięgasz po broń, przekieruje ci do tyłu i tak dalej. Więc to nie jest takie proste. Nie? To nie jest takie proste, żeby... Ja uważam tak jak się mnie zapytałeś na samym początku. Bardzo dużo rzeczy mamy, ćwiczeń, rzeczywiście zdobywaniem broni. I nie ma znaczenia tutaj, czy to będzie z tyłu, czy z boku, tak? Bo jeżeli, popatrz jeszcze, Ale zawsze nie przeładowana. nie mów słowa zawsze. Bo właśnie to nie jest, to jest ten klucz, nie? Ja już się wyzbyłem tego słowa zawsze, nie? Więc tak, wszystko zależy od sytuacji, nie? Jeżeli policjant jest w akcji, to przeładowuje wcześniej broń. Wcześniej będzie przeładowywał, jak będzie wchodził, tylko wcześniej się przygotowują, prawda? Jeżeli jest, tak, jeżeli ocenisz to, tak, sytuację, że jest bardzo niebezpieczna, zagrażająca twojemu życiu, a zwłoka zagraża twojemu życiu, tak, czyli zanim to dobędziesz, zanim powiedzmy przeładujesz, możesz tą broń dobyć, trzymać ją gdzieś tu nawet pod spodem, czujesz, że jest niebezpiecznie. Jeszcze nikt o tym nie wie, że to nawet tą broń masz. Takie sytuacje się zdarzają. To oczywiście, że ta zwłoka zagrozi życiu, to lepiej, żebyś był przygotowany i przeładowana broń. Ale jeżeli masz nieprzeładowaną, tak, bo tak się mówi, że przeładowanie broni, to cię to uratuje, bo już tam jest nabój w komorze i tak dalej. Tylko dobyć i strzelić. No nie do końca. No nie do końca, naprawdę nie do końca. To chyba mówią ci, którzy bardzo mało strzelają, bo to po pierwsze, nie wiadomo czy trafisz, nawet z metra czasami trafiają przy takim szybkim strzelaniu. To jest po pierwsze, bo to jest stres, tak, to są emocje, widzisz tunelowo, widzisz tylko tego człowieka, a teraz powiedz mi, jeżeli ja dobędę broń, widzisz tego agresora, a widzisz może kolegę, albo 2, 3 kolegów jeszcze obok? Nie widzisz. No nie widzisz, bo tylko masz tunelowo, tunelowe ale widzenie, no. widzisz. Ile masz tematów do ogarnięcia. A tu jeszcze masz nóż, tak? Który jest niebezpiecznym narzędziem, które ci może zakończyć twoje życie. W związku z tym, według mnie, tak? Czy przeładowana broń, jeżeli masz sytuację jakąś, widzisz zdarzenie, zaczyna, nie wiem, kto strzela, terrorysta, strzela i tak dalej, masz tą broń, oczywiście przeładuj, kurde, czekaj na rozwój wypadków. Prawda? Nie musisz strzelać, ale jeżeli będzie twoje życie zagrożone, albo może pomożesz tym ludziom i go zabijesz jak najbardziej. To jest cel wyższy, prawda? Ale jeżeli tak tylko po prostu przeładować broń, no bo zajebiście jest, wiesz, nosić broń z komorą, z nabojem w komorze nabojowej, no to sorry, no to jest takie, wiesz, troszeczkę pojęcie nienormalne, wiesz, nie dla mnie. No bo ja kiedyś oglądałem film, no ale jesteśmy bardzo spóźnieni, więc lepiej w tej komorze mieć ten nabój. Jak spóźniony? Na co? Pytanie, byłeś zaatakowany? Ćwiczysz te realne sytuacje na co dzień? Pokaż mi, kiedy ty rzeczywiście możesz, bo ktoś cię popchnie w taką stronę, że ty nie będziesz nawet tej ręki mógł po prostu, wiesz, nie, dobyć. Ktoś wie zazwyczaj, zobaczysz, że drzwi otwierasz, na przykład, nie wiem, dzwonisz telefonem prawą ręką, przykładowo, nie, dzwonisz, aha, praworęczny jesteś, albo coś tam podpisujesz, w tym momencie zaatakuje cię od tej strony, że ty tej ręki nawet nie sięgniesz broń, bo on wie, że jesteś praworęczny, nie, i tak dalej. Jeżeli wiesz, że masz broń, powiedzmy, tak, i tak dalej, bo ty już tam coś tam kombinujesz. No nie, ona ci nie gwarantuje przeładowanie broni, nie gwarantuje ci tej szybkości. Szybkość gwarantuje twoje spostrzeżenia, twoja reakcja, nie? I jakby mamy te etapy, przed, w trakcie i po. Przed to wszystko, co mogłeś zauważyć, jak powiedziałeś, nie? Wszystko, co mogę zauważyć, znaczy te procedury, mówię, bezpieczeństwa i tak dalej. Ale ten środkowy etap, Jacek, to jest chaos. To nie ma, że to jest etap walki, to jest chaos. Tu w ogóle nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. A na końcu są, czyli po, konsekwencje. Konsekwencje bardzo proste. Daję ci przykład, bo mówisz o pałce teleskopowej. Super mi mój przyjaciel dał przykład ostatnio, wiesz, nie tak dawno. Mówi, słuchaj, facet obronił się pałką teleskopową, dał w głowę komuś tam, nie, bo go zaatakował, tak? No i poszła sprawa do sądu, bo ten, który dostał w tą głowę, podał do sądu, że go coś tam uszkodził. No i sędzia się pyta, to jak to było? No, tutaj mnie napadł, ja wziąłem pałkę, uderzyłem, broniłem się. Aha, a skąd ma pan tą pałkę? No kupiłem w sklepie do samobronu, bo jest legalnie, mówi legalnie, do samoobrony można tego. Aha, czyli pan do samoobrony kupił i zawsze pan wozi tą pałkę w tym samochodzie?
To przecież mówiłem, jest do samobrony. Czy zakłada pan, że każdy, kto pana zaatakuje, to od razu pan by użył tej pałki i by bronił się pod tą pałką? No oczywiście, przecież legalnie do samobrony. No i co? Skazała faceta tego, który się bronił. No i słusznie. Bo jeżeli ty zakładasz, że mając broń, mając pałkę, od razu użyjesz tego, żeby tylko się bronić, nie zważając na sytuację, która jaka zaistniała, no to sorry, nie. To on mnie dotknął, a ty chcesz go pięścią walnąć? On mnie chciał pięścią, a ja od razu z bronią do niego? Czy używam gazu, czy używam pałki, muszę go użyć adekwatnie do sytuacji, Tak. inaczej będę ponosił konsekwencje. To jest dla mnie oczywiste. I teraz to nie wchodźmy, jakby to mogło wyglądać, chociaż to jest arcyciekawe. Ale w służbach pokazać jest scenki i pokazać, jak to się powinno robić, żeby Ale w do tego służbach nie... jest tak, Jacku, że wykorzystujesz najpierw też inne środki przymusu bezpośredniego, jeżeli No tak. one nie zdały swojego zadania, jeżeli on się nie podporządkowuje tobie i one nie przyniosą spodziewanego efektu, wtedy tym ostatecznym środkiem jest broń, tak? No rozumiesz? I to samo jest tu w samobronie. No jeżeli ktoś do ciebie podchodzi, cię pcha, no nie ma mowy tu o żadnej broni, nawet jeśli byś miał ją skrytą i tak dalej. Tak? No musi jakaś zaistnieć sytuacja niebezpieczna, zagrażająca twojemu zdrowiu i życiu. Ale to, że cię pcha, może złapać dystans, nie wymaga to jakiejś nie wiadomo jak wielkich technik, żeby się wycofać, wyciągnąć gaz, powiedzieć nie podchodź i tak No dalej. I tak niekoniecznie. dalej. No teraz zobaczmy, co powiedziałeś. Nie wymaga specjalnie technik. Wystarczy się wycofać. A ja uważam, że nie wolno się wycofać. No i teraz uwaga, teraz No, będą dlaczego? komentarze, no ładnie. No ale, bo musisz zmienić kąt. Co ty wiesz, co jest za tobą? Ty się wycofujesz przed napastnikiem, nie wiedząc, co jest za tobą. A więc musisz zmienić kąt, żeby zobaczyć, ogarnąć, tak jak w ochronie osób, ogarnąć większy kąt, tak, powiedzmy, widzisz te 180, zmieniasz kąt i widzisz następne Ale to 180. dalej się wycofuje. I utrudniasz atak nieprzyjacielowi, czyli Tak. napastnikowi. Tak. Więc nie mogę się wycofać, tylko się cofać, Nie możesz tylko się muszę wycofać od razu liniowo. zmienić kąt. Zmieniam kąt Tak. od razu. Tak. Teraz popatrz, jak jest z nożem. Jeżeli on dobywa nóż, to ja muszę odejść na drugą stronę. Tak, od Czyli silnej ręki. nie będę się bronił tak, żeby ciągle być naprzeciwko noża. Tylko jeżeli nawet się obronię przed tym nożem, to muszę iść na drugą stronę. Rozumiesz? Czyli to samo jest jakby z bronią Poczekaj, pracuje. i tu jest teraz ważna rzecz, której powiedziałeś, bo wiele ludzi myślę, że popełnia taki błąd, nawet jak trenuje, że broniąc się przeciwko takiemu nożownikowi, nie? No jedzie manekin na wózku na mnie, stają, wyciągają broń i strzelają. Nie robią właśnie tego, co powiedziałeś, czyli zejścia z tej linii, ucieczki od tego noża, czyli ja powinienem w bok, jeżeli ktoś jest praworęczny, na lewo i dopiero wtedy strzelać. Tak, powiem Ci, bo to jakby ta praca i w służbach mundurowych bardzo się, w różnych służbach mundurowych też się bardzo różni, tak? No bo wiadomo, że zwykły policjant nie będzie miał takiej wiedzy jak na przykład ten, który jest operatorem, no nie oszukujmy się. Jakby myślenie taktyczne tam, w służbach, musimy przełożyć na myślenie taktyczne tutaj, jeżeli mamy się bronić w samoobronie przy użyciu tak broni, czyli wykorzystując jakby broń w tym celu już ostatecznym, tak? Już nie mamy wyjścia, no po prostu musimy ją dobyć, musimy jakby strzelać, bo zagraża nam zdrowie i życie. I tutaj to myślenie, taktyka jest zawsze przed techniką. Bo jeżeli ktoś będzie się wypowiadał, a ten sposób jest zajebisty, a tamten jest gorszy. No to powiedzmy, że ten tył, co tu mówiliśmy, tak, przedtem, że z tyłu to jest nie za bardzo, bo za daleko, to lepiej byłoby stąd, bo jest bliżej i tak dalej, nie? No, to jakbyśmy tą sytuację, żebyśmy ogarnęli. No właśnie, ale jeżeli będzie atak z tyłu, a ja pociągnę marynarkę od tyłu, to ja bardzo szybko dobędę tą broń i odwrócę się w kierunku agresora, który mnie zaatakował z tyłu. A nie zrobię tak szybko, jeżeli będę miał tą broń z przodu. Czyli to będzie wszystko, taktyka będzie zawsze nad techniką. Zawsze. A nad taktyką będzie scenariusz, czyli to, co nam zdarzy się w życiu. Ciekawy byłem, czy zadasz mi takie pytanie, jak wkładać magazynek. W którą stroną? Zadasz mi pytanie, to ja odpowiem. Jak wkładać magazynek w którą stronę? Do pistoletu chodzi, tak? Super. Nie, do ładownicy? magazynek do kieszeni. Półokrągłym do środka, czy półokrągłym na zewnątrz? No, proste pytanie. Zależy jak łapiesz. No, Dobra, przyniesiemy magazynek. proszę bardzo. No, pierwszą rzeczą, jaką ludzie patrzą, o, nie ma nic. A pierwszą rzeczą trzeba zobaczyć, czy tu nie ma magazynka. Bo ja często się na szkoleniach z tym stykam, że jest tu coś? Nie ma. Super, elegancko i załadowałem nabój z magazynka, bo nikt nie patrzy pierwszego magazynka. Zazwyczaj tylko w komorę nabojową. No dobra, ale przejdźmy teraz do tego magazynka. Jak chwytam? No, Tak jest. Tak jak chwytam. Tym
czy tak. No to mi chodzi. No. Jakby była ładownica, zawsze Masz tak, broń. no tak chwytam. I teraz sobie wkładaj. Nie, stąd Jacusz. Dobra, ale tak, żeby widzowie widzieli. Półokrągłym, to poczekaj, inaczej. Poczekaj. No niech będzie tak. Masz półokrągłym. Ciach, wkładaj. Super, dobra, wyjmuj. Odwróć teraz ten magazynek. No i teraz tak. No, No to ja bym go musiał przekręcić. no widzisz. A ja nie. No bo zobacz, mamy tu kamerkę. Jest widoczny? No dobra. Masz jaki to ma. Tak, To nie, patrzę, nie ma. nie mam tego magazynka. Popatrzmy. Czyli tak, mamy tutaj, wkładam broń, super. Elegancko. Ale patrz, odwracam i też super. Nic nie musiałem magazynka odwracać w ręku. Więc który sposób jest lepszy? Jeszcze raz. Półokrągłym. Dobywam, wkładam. Dobra, super. Teraz odwracam magazynek, dobywam, wkładam. Który jest lepszy? Znam ludzi, którzy są bardzo szybcy w jednym sposobie i drugim. tak samo szybcy w drugim No sposobem. tak, no. Czyli który jest lepszy? Znaczy, ten, który jest twój. Nie. No, a Nie. który? I tu dochodzimy do tej taktyki, którą mówiliśmy. To jest tylko technika. Zobacz, Jacuś. Wkładanie, patrz, tu mam, biorę, wkładam. Technika. Odwracam, technika. Tak samo włożę i tak samo szybko włożę. Ale to jest technika. A taktyka polega na tym, że jeżeli ja ten magazynek teraz, patrz, odwrócę, czyli na tą stronę i będę dobywał broń, uwydatniam łokieć. A to znaczy, że mi ten łokieć odstrzelą. A jeżeli mam do środka, rozumiesz, czyli masz tutaj półokrągłym, czekaj, tu masz tym półokrągłym, to mam łokieć przy sobie. Nie muszę tego, widzisz, tutaj odwracać i łokcia uwydatniać. A więc taktyka wymusiła twoje działanie. Widzisz? No ale teraz, Jacuś, jak już tu jesteśmy, masz tutaj. Dobra. Ale mówimy... Klęknij że sobie. Klękam Tak. sobie tutaj i tu Nie, mam... nie, nie. Tu jest wyżej, tu jest wyżej. Nie widzisz tego. I I tu teraz tu muszę masz się wejść wychylić. za tego. Tak, na jedno tak? kolanko. Na jedno kolanko sobie weź. Na jedno dwa. kolanko sobie. Na jedno. Dobra. Dobra, okej. No. A dlaczego tak, a nie dlaczego na drugie? A weź sobie na drugie. Bo często widzę żołnierzy tak też. Jest jakaś różnica dla ciebie? W którą stronę upadnę, jak No to Poczekaj. Jest no. jakaś różnica czy nie? Zobacz. Bo jeżeli dostaniesz strzała, to wylecisz na zewnątrz, się dobiją. A zmień nogę. A jak dostaniesz tu strzała, to ciało cię wepnie do środka. Czyli taktyka wymusza na ciebie pozycję strzelecką. No to taką miałem. No, tak? Postawę strzelecką. Teraz uważaj. I znowuż taktyka wymusiła na tobie działanie. I to samo jest samobronie, nie? To samo jest samobronie. Wszystko, co robimy. A teraz jeszcze trzeci przykład, w takim układzie, jak już jesteśmy z bronią. No to dobra, kiedy wymieniać magazynek? Kiedy jest zamek w tylnym położeniu, czyli czas, wymieniamy magazynek, rzucamy, jesteśmy gotowi. Czy strzelamy, wrzucamy drugi magazynek i dalej Mam strzelamy. jeden tu w komorze jeszcze. No tak, jeden w komorze, tak? To który lepszy? No ten drugi, gdzie mam jeden w komorze. Tak. A wiesz, jakie ludzie mi zadają pytania na No. kursach? No a jak ja będę wiedział, ile mi nabojów zostało, jak ja to policzę? No nie liczymy. No nie liczymy, właśnie. Czyli strzelcy jacyś początkowi, tak? To być może, że to jest dla nich problem, bo ile tam wystrzelałem. Dla mnie ważniejszą rzeczą, z punktu widzenia taktycznego, strzelam, tak? Wymieniam magazynek i dalej strzelam, bo ten nabój jest tu w komorze. Jeżeli będzie zamek w tylnym położeniu, a będzie atak, to pokazuje też mojemu agresorowi, że jestem rozbrojony. I w tym momencie atak będzie szybszy, bo ja zanim wyjmę magazynek, tak, rzucę zamek, czy tu, i to będzie dłuższy czas. Ale tutaj dochodzimy do innego To ja aspektu. jeszcze mam jedną rzecz jeszcze. A teraz zobacz, oddałeś strzał i jak wtedy, patrz, po oddaniu strzału, powiedzmy, broń jest oczywiście bez amunicji, oddajesz strzał, trzymaj palec na spuście No. i czy palec jest czy palec jest na zamku? Po strzale. Powinien być na zamku, czy nie? strzale. To zależy, czy będę chciał. Nie, no oddajesz jeden strzał i dziękuję, no i co? No jeżeli nie kontynuuję, to idę na zamek, tak. Jeżeli nie No kontynuuję. właśnie. No dobra, a kiedy kontynuujesz? Jeżeli mam cel, jeżeli go nie poraziłem, jeżeli mam kolejny cel i tak Więc dalej. jeżeli uczymy wszystkich, tak, że po oddaniu strzału natychmiast palec tutaj, tak, mamy, jeżeli strzelam, bam, i palec od razu tutaj, to robi mi bardzo dziwny nawyk.
To znaczy, że za każdym razem tu będziemy to robić. A teraz uważaj, jak mnie Amerykanie uczyli, że ten palec stąd na spust to jest 0,25 sekundy. Podjęcie decyzji o strzale to następne 0,25 jest minimum. To już mamy prawie ponad pół sekundy. A to znaczy, że agresor może być szybszy od ciebie. W związku z tym oni uważają, że strzelasz, trzymaj dotąd, aż będzie, patrzysz tam, ktoś do ciebie podbiega, naciskasz. Czyli dotąd trzymasz palec na spuście, aż kompletnie nie kompletnie będzie bezpiecznie. A u nas, pach, od razu tu, nie? Teraz taką fajną, to był prawdziwy przykład, nie? Ja na kursach o tym też mówię, bo to się zdarzyło kiedyś. Otóż jeden z policjantów, on pracował w kryminalnej, rozpracowywał tam gang, jako tam cywil, tam się do nich dostał, ale ktoś go przejrzał na oczy, że to może być policjant. Wyskoczył do niego z bronią. Tak, Jacuś? Wstań, obejmiemy to? Palec na spuście, bo to wiesz, Ale to była będziesz broń mi łamał gangstera, palec. to była broń gangstera. Będziesz mi łamał palec. Nie. Więc teraz tak, on tutaj wiesz, jak ten wyjął tego, szybko zajął, zabrał tą broń i oddał mu. Teraz ten gangster, zdziwiony, szybko położył broń na ziemię, połóż tu i podnieś ręce, mówi, nie zabijaj mnie. A teraz zobaczcie, jaka dziwna sytuacja, o co tu chodzi? Bo policjant ćwiczył Krav Magę, ale najwyraźniej nie ćwiczył taktyki, tylko samą technikę i robił tak, zabierał tą broń, dobra, jeszcze raz ćwiczymy, tak? No to popatrz, palce spuśćcie, bam, cyk, okej, dobra, super, spokojnie, bach, jeszcze raz. A jaka jego powinna być praca? A jego praca powinna być taka, nie? Trzymaj palca spuśćcie. Patrz, dystans, dobija, przyładowuję, patrzę i to jest moja praca. On tego nie zrobił, więc uważaj co dalej. Więc gangster wyjął własną broń, policjant mu zabrał, tak jak trenował, oddał mu tą broń, nie, bo tak trenował. Ten był jakiś inteligentny gangster, odłożył szybko broń, bo co pomyślał i się poddał, ręce do góry, bo pomyślał, że w momencie, kiedy ja tobie dałem tą broń w ten sposób, teraz jestem na prawie, biorę moją broń i ci strzelam, bo masz broń w ręku. I dlatego się szybko przestraszył i puścił tą broń, mówi nie zabijaj mnie. Ale policjant miał niesamowitego farta, że trafił na inteligentnego gangstera. To mi przypomina Rozumiesz? sytuację. A więc to jest taktyka, widzisz? Nie można ćwiczyć tylko techniki. Technikę z taktyką musisz ćwiczyć i scenariuszami. Nawiążę, to mi przypomina sytuację, jak mój znajomy opowiadał, jak gdzieś w trakcie jakiejś bójki trafił na judokę, którego rzucił. No i mówi, no już rzucił, trzyma, dusi, no koniec, co zrobił? Klep. I go puścił. Wiesz, Nawet nie pomyślał. Ja często na kursach ochrony robię taką, wiesz, bo pracownicy ochrony muszą też jakby bardzo często pracują z bronią i zabierają broń, wszystko, pracują w różnych postawach strzeleckich i w biegu, i w chodzeniu, i w pracy w teamie też, oni to mają. Nie myślimy sobie, że pracownik dzisiaj ochrony to jest jakaś tam, nie wiem, chcieć, nie? Który tam gdzieś stoi. To się już dawno zmieniło, przynajmniej na naszych szkoleniach, tak? Jak my tam robimy to. Ale teraz uważaj tak. Pierwszą rzeczą, nie, jaką robią błędy z bronią pracownicy ochrony, w ogóle wielu ludzi, to jest przeładowanie z palcem na spuście, nie? To jest makabra, a bardzo często strzelają z palcem tutaj z tyłu, nie? A więc blokują zamek. Albo sobie mają przekrwawione te ręce, bo wiadomo, zamek od spodu ich troszeczkę tu przetnie, to ciało i krew się leje, albo wstrzymają ruch zamka i nie będą mogli strzelać, więc mają zacięcie. I powiem Ci, że to jest bardzo częsty w ogóle u strzelców taki nawyk. Co jeden to tak mam, muszę ciągle to poprawiać, nie? Cały czas to muszę jakby poprawiać, więc to jest to. Ale co chciałem powiedzieć, nie? Czyli jakby podsumowując to, taktyka musi być nad techniką. Możemy ćwiczyć 1000 razy technikę, ona musi być zastosowana w konkretnej sytuacji, która się zdarzy, czyli znaczy, że poza taktyką musi być sytuacja i teraz o tej sytuacji musisz jakby podjąć właściwą decyzję w stresie zazwyczaj, w krótkim czasie, nie? Bardzo krótki dystans, nie? Odpowiedzialność karna, czy to kurde warto zrobić, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I na to są potrzebne już treningi. Tego nie da się tylko dlatego, że kupiłem broń, załadowałem nabój w komorę nabojową, teraz ja jestem Bond już, nie? Nikt mi nie podejdzie. No nie, to tak nie jest. Jeszcze jedna rzecz, jak ja kończyłem certyfikaty Zig-Zauera, Akademię Zig Zauera, tak, Akademię Zig Zauera, to powiem Ci, zdarzył się tam wypadek. I zobacz,
bo mówisz nabój w komorze nabojowej. Tam prawie cały kurs był oparty na tym, żeby nabój był w komorze nabojowej. Czyli nie to, że kończyliśmy strzelanie w zamkniętym położeniu, magazynek, tylko cały czas właściwie nabój w komorze. Uważaj, strzelaliśmy 1000 sztuk dziennie, nie? Przez wiele dni, więc bardzo dużo. Ostatni dzień, na 15 minut, już przed zakończeniem wszystkich certyfikatów, bo tam byli ze służb wszyscy, nie? To chłopak z gromu, bardzo dobrze wyszkolony, jak to w gromie, uważaj, wkładając broń, bo pracowaliśmy z własną bronią, własne kabury, własna amunicja, wszystko, wkładając broń do kabury, palec mu się podwinął, nacisnął na spust, kula przeszła przez udo, łydkę, w stopie się zatrzymała. Ja z chłopakiem takim, ponieważ mieliśmy ratownika, podbiegliśmy do niego, żeby tam, wiesz, zobaczyć co się dzieje i tak dalej, no ale karetka przyjechała dosłownie minutę, więc mi powiedzieli, żeby nic nie robić. Błąd, ale czy to on wynikał z tego, że on był źle wyszkolony? Bo ktoś, wiesz, z widzów mógłby powiedzieć, o, bo to grom tak szkolą. No nie, był świetnie wyszkolony, ale 10 godzin dziennie w słońcu, 1000 sztuk amunicji, weźmy sobie porównajmy, ile służby mundurowe przez całą swoją pracę, ktoś tam w służbie mundurowej wystrzela, kiedy tu przez kurs wystrzelał 7000 powiedzmy, nie? Po prostu zmęczenie i palec mu się podwinął. Tylko zmęczenie. Nie było tam, wiesz, błędu technicznego. Zresztą prokurator przyszedł szybko, wiesz, podpisywaliśmy, że Amerykanie nie odpowiadają za nic, natomiast szybko umorzył sprawę, no bo wiadomo, to był jego błąd, nie? No, także tak to wygląda. A teraz jeszcze wróćmy na chwilę do takich bardzo ważnych rzeczy, bo tak mnie zaintrygowałeś, Jacek, wiesz, że jak oni mają ćwiczyć i teraz pytanie kto? Ale przecież nie będziesz ćwiczył tego na ostrej broni, nie? No ale jak to? Odbierania broni? No, a jak my ćwiczymy? Na jakiej? Na co? Na ASG? Na załadowanej broni? No oczywiście. No, oczywiście. My ćwiczymy tak, bo jesteśmy zawodowcami już, tak? Więc ćwiczymy, dlaczego nie? No a jak ty chcesz, powiedzmy, sprawdzić to? Broń załadowana, masz zatrzymać zamek, trzymasz rękę na zamku, strzelasz, zabierasz broń, pach, pach i dalej jedziesz. No jak ty chcesz to ćwiczyć? W teorii, na ostatnim kursie, masz broń, masz przeładowaną broń, czyli masz nabój w komorze, tak? Trzymasz tu broń, ja ci łapię rękę, ty strzelasz, ja ci tą broń odbieram. Tak? Usuwam zacięcie i dalej kontynuuję strzelanie. Czyli to odzwierciedla szantaż bronią. Że jeżeli nieważne, do głowy, do klatki, z tyłu, jakkolwiek mi dostanie, mam zabrać tą broń, uczyć się. Nie? No to, a jeżeli gaz, mówisz, ktoś ci gazem będzie psikał, to powiedz mi, to na jakim gazie będzie się uczył? Będzie się uczył w ogóle na czym? Tylko sam ruch? Na początku tak, ale nie chciałbyś potem, żeby cię psiknąć i zobaczyć, jeśli zdążysz? To akurat odpowiednia metodyka pracy i wierz mi, że nic się nie stanie. To jest takie, że wierzę. dajesz broń, ale on nigdy nie miał w tym w ręku. Nie, broni. Ty wiesz, on podstawy powinien robić. Kochany, jakbyś tak powiedział w Izraelu, to by zaczęli się śmiać, bo wojna już jest, ja muszę go w 120 godzin, czy nawet mniej teraz, nie, wyszkolić do wojny, a nie parę lat. On ma iść na wojnę, więc on też nie miał styku z bronią, nic i ma być zaraz wyszkolony. To jest ten etap, ale mają odpowiednią metodologię tego szkolenia. Ja taką sam mam, tak? Też prowadzę tyle lat już te zajęcia, że wiem jak to prowadzić, żeby było bezpiecznie. Natomiast no nie możesz powiedzieć tak, że jeżeli ty chcesz, ktoś do ciebie ma broń i ty chcesz mu to zabrać broń i ty nie ćwiczysz zabierania w momencie, kiedy on strzeli, że on nie strzela do ciebie, tylko w kierunku bezpiecznym, tu mu zabierasz tą broń, tak? Prawda? Ale jeżeli broń będzie załadowana w magazynku i teraz uważaj, no akurat tutaj zobacz, powiedzmy, patrz, powiedzmy, tak, naciśniesz i spust jest ciągle w tym samym miejscu, prawda? Ale w Glocku, jak naciśniesz już na spust, to masz spust do końca. I wiesz nawet, że tutaj, nawet jeśli byłby tu nabój, to i tak nie strzeli z tego w tym momencie. I możesz zabierać tą broń. Nie możesz się bać pracy z bronią. Dajmy możliwość, tak, możliwość szkolenia im. Dajmy odpowiednią metodykę pracy, żeby w miarę krótkim czasie ich wyszkolić. Nie mówię na komandosów, tak, ale nie mówmy tak, że ładuj, tak, okej, co ty robisz, jak tu stoisz, rękę podnieść do góry, ognia, dobra, teraz on strzela, ma zacięcie i nie wie co robić. Musi podnieść rękę.
A czemu nie uczymy od razu, co ma robić? Co ma instruktor podejść? A jak instruktor ma 5 osób, podejdzie do tej osoby, żeby jej wytłumaczyć lub usunąć zacięcie, a tam ktoś, powiedzmy, jest nieodpowiednia osoba psychicznie, tak, do tego, żeby z tej broni strzelać, no to co wtedy? Traci jakby już to widzenie, tak? Ten próg bezpieczeństwa się obniża. A to przecież powinniśmy uczyć od razu zacięcia, nie? Trzeba się umieć obchodzić z bronią, umieć dbać o bezpieczeństwo, mieć metodykę tego nauczania. Trzecia rzecz, super. I teraz nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że ktoś obejrzy ten nasz materiał i powie tak, no tam mówił taki pan Andrzej, że to ja ci złapię. No i ale nie będziemy skupiajmy za to się tylko na szantażach, bo No, wiesz, ile rozumiem. razy może być szantaż bronią, że Więc ktoś się wyskoczy, gangster i się zaszantażuje, nie? jeszcze raz to powiem, że można Jedna się z- uczyć jedna z bardzo, technik. bardzo realistycznie, można się uczyć pracy na broni, również na załadowanej broni, na miliony różnych rzeczy można robić, ale to musi robić ktoś, kto się na tym zna, kto to umie. I powiedziałbym tak, no drodzy widzowie, nie róbcie tego sami, nie róbcie tego w domu, jedźcie gdzieś do kogoś, kto będzie potrafił Wam takie szkolenie przeprowadzić. Jest trochę tych firm, które robią oczywiście. Mnóstwo ludzi, którzy fajnym wyszło ze poziomie. służb mundurowych i bardzo chętnie przeszkolą. I jakby konkludując to, od czego zaczęliśmy, jeżeli już nosimy tą broń, to bardzo dobrze jest znać techniki walki w bliskim kontakcie. Trzeba mieć tą taktykę, żeby sobie zaplanować, wiedzieć, co mam robić w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiejś takiej sytuacji stresowej. I myślę, że następnym razem chciałbym, żebyśmy się spotkali na strzelnicy i żebyśmy to pokazali po prostu. Tak jak tutaj robiliśmy w jakichś dziwnych za stołem, czy gdzieś za tak, nieistniejącą przykłady. bariaką. A Przykłady żeśmy to były na zrobili to, już. że na tą techniką, którą ćwiczymy na co dzień z bronią i tak dalej, nad techniką jest taktyka. Nie? Czyli musisz wiedzieć, dlaczego to tak robisz. Jeżeli dobyłeś broń, przykładowo, kciukiem dobywasz, to znaczy, że tą ręką, nie, musisz coś robić. Bo inaczej szybciej mi byłoby odsunąć tą ręką i złapać pod pachę moją marynarkę. Jeżeli robię to kciukiem, to znaczy, że ta ręka do czegoś mi służy. Rozumiesz? Jeżeli na przykład trzymam broń tutaj, tak, i trzymam tutaj palec na tym zamku, to nie dlatego, że mi się tak chce, tylko dlatego, że będę przechodził przez tłum i żeby mi nie wyrwali, żeby zamek nie poruszył, żeby nie wprowadzić naboju do komory lub żeby nie wywołać zacięcia. Czyli ja cały czas mówiłem o tym, że praca z bronią to jest taktyka, to jest działania, a nie tylko technika. Bo wiesz, można się bardzo szybko wyuczyć zdobywania i strzelania. Instruktor zero. Był fenomenalny, jest fenomenalny. Strzela wszędzie i kurde, tylko kulki się odbijają, wiesz, nie? Pociski się odbijają od tarcz. Fenomenalnie. No widzisz, ale ktoś zwrócił uwagę, że w tym jest w takim szybkim strzelaniu dobry, ale już tak jaka inna taktyka tam pokazywał, to już nie ogarnia tematów. Widzisz tam gdzieś gościa, który jesteś na jednostce, pracujesz teraz, nie? Masz kaburze broń. I widzisz, że kradnie jakieś ważne dokumenty, może natowskie i tak dalej. Moje pytanie jest bardzo proste. Dobywasz broń, przeładowujesz, idziesz do niego, czy idziesz do niego i kiedy będzie sytuacja niebezpieczna, przeładowuje broń? Czyli czy przeładujesz od razu, idziesz do niego, czy idziesz do niego i mówisz tam ręce nawiesz, czy tam połóż na ziemi i tak dalej, nie ma znaczenia, ale jak będzie niebezpiecznie, to wtedy przeładujesz broń. To musisz już go mam zatrzymać. broń przeładowaną, tak. Czyli przeładujesz, tak? Przeładuję. Super, czyli co zrobisz teraz? Czekaj, włóż tu masz do kamery, po kolei czynności, jedziesz. Czyli po kolei czynności. Tak, pierwszy ciach, Dobijam, dawaj, podnoszę, tak, idziesz. idę. Dobra. No i teraz przeładowałeś tą broń. Czy masz ten nabój w komorze nabojowej? Jak przeładowałeś broń? Jeżeli miałem sprawdzoną wcześniej tą broń, teraz Czyli, nie a mam. czekaj. Bo mi magazynka nie wcisnąłeś. No właśnie. Nie, to taki a dobiłeś magazynek? Dobywając broń, powinieneś dobić magazynek, bo bardzo często, patrz jaki masz duży przycisk tutaj, bardzo często magazynki, popatrz, wyskakują przy dobywaniu, ja to widzę na co dzień. Wkładam, dobijam, przeładowuję, powiedzmy tak, sprawdzam, dobijam, bo wiadomo, że mały ruch może być nie dopchnięcia komor nabojowych. Dobijam i idę do niego. Teraz jestem pewny, że ten nabój jest w środku, a tak to się mogę przekonać, że coś jednak po drodze nie było. Czyli zobacz, to jest jednak taktyka. Jest technika, bo po kolei zrobiliśmy. Połączona z taktyką. Bo jeżeli tego nie zrobisz, zginiesz, bo on będzie szybszy. Bo nie wiadomo. A wiesz, patrz, jak w służbach jest, wyleciał magazynek takiemu, nie wiem, jakimś tam, nadepnął, bo był grubszy, kuźwa, dobra, przecież to nikt tam nie będzie wiedział, nie? A on teraz, uważaj, te szczęki ścisnął. A teraz się już tutaj nie wyleci. Nie wprowadzisz naboju do komory, kiedy szczęki są zaciśnięte. Nie wyjdzie. A sprężyna pękła. To ja ci dam na to odpowiedź. I dlatego trzeba to robić. To ja ci dam na żeby to być pewnym w odpowiedź. takiej sytuacji.
teraz w wojsku masz program strzelania broni strzeleckiej, nowy, O, który obejmuje taką procedurę, jak mnie zapytałeś, nie? Jak przygotowujemy broń, tak? Czyli przestrzeń robocza, wkładam magazynek, zrzut musi nastąpić tą tak, drugą no ręką. to wiadomo, rzuć przyciskiem, no to masz nabój w komorze. Teraz obowiązkowo preszczek, dobicie, schowanie do kabury. Czyli Tak jest. I teraz co się dzieje? Podstawowe strzelanie numer 1 jest z 5 metrów i masz korpus bulinka. Wiesz, jak wygląda korpus bulinka? Masz taki osiem. prostokącik i u góry taka głowa. To jest głowa bulinka. No tak, tak, I ty na timer wyciągasz, oddajesz 5 strzałów. tak jest. Następnie masz koniec amunicji, sprawdzasz. Jakby co, to Rosjanie tu nie słyszą tego, nie? Nie zdradzamy tajem wszystkich No, To jeszcze, i teraz słuchaj dalej. nie wiem. Tak. Wyciągasz drugi magazynek, przeładowujesz. I co się teraz bardzo często dzieje? Poczekaj, co z pierwszym magazynkiem? Bo Pierwszy wyciągasz drugi. magazynek może nawet lecieć na ziemię. Nie musi być do worka. Może lecieć na ziemię, wyciągasz drugi, przeładowujesz. I co teraz bardzo często ludzie robią? Jeszcze raz. Jeszcze raz robią preszczeka, Usuwają nabój z odlicza, nie? a mają cel, nie nawet jak to zrobi fachowo, nie? No nie, jasne. A ma cel przed sobą, czyli ta taktyka No jasne. jest fajna, ale to też trzeba to robić mądrze, bo przesada może spowodować, że Widziałem. ja mam teraz gościa, który by do mnie rozumiem, strzelał, jasne. a ja robię Słuszna, preszczeka, nie? Słuszna uwaga. To jest taka sama uwaga była wtedy, kiedy wiesz, strzelasz, zamek w tylnym położeniu, od razu tak, nie? I przeciwnikowi mówi, że jesteś rozładowany, bo taki nawyk miałeś, nie? Od razu. Nie? No to jest jakby ta sama sytuacja. Jednak też w tych szkoleniach wymiana magazynka jest bardzo ważna, prawda? No bo to ten czas się liczy, nie? Powiedzmy, mamy zacięcie, coś tu tam jest zrobiliśmy, na to szybko wymiana, nastawione. tak, drugi już jesteśmy gotowi. Bo masz różne wymiany magazynka. O, i jakie te I wymiany? tu, Właśnie- I tu jest ta wymiana tak zwana awaryjna, gdzie ty musisz go wymienić szybko, bo masz cel przed sobą. No dobra, to Więc wyrzucam już bach. wyrzucasz Jasne. bach, tak. No oczywiście, że tak. Idziesz i potem myślisz, No. co dalej. Trudno, nie ma No, magazynka, tu- ale żyje, nie? Tu też mam taką pewną uwagę. Wiesz, jak ta patrz, jak robią, nie? Strzelają, bach. No i tam gdzieś leci ten, nie? Ten magazynek. Nie wiem, czy się z tym zetknęliście, nie? Oczywiście. Ciak i cyk. I tam pysz, a teraz złapałem, nie? Jeszcze jestem sprawny w miarę, nie? Ale zobacz. Ten poleci, Dobra. ten też jest dociążony, nie? No tak. A taki No właśnie, nie ten- zawsze ci no poleci, właśnie, jak ten nie będzie tego. broń. Drugą masz możliwość, że patrzysz i naciskasz tu, nie? Żeby on, wiesz, tu wyleciał, nie? no. Czyli wkładasz w rękę, nie? Pach. Dobra, wyleci, nie? Super. Ale nie masz drugiego magazynka? No ba. No to daj. Bardzo ciekawą rzecz zobaczymy. Patrz, No. o co mi chodzi? Nie po to, żeby się chwalić, że umiem zmieniać magazynki, bo nie jestem sam, który w Polsce umie zmieniać magazynki. Ludzi jest mnóstwo i świetnie to robią. Chodzi o to, żeby Ci powiedzieć, że w systemie szkolenia nie możesz tylko jedną techniką operować, tak? Zwłaszcza przy broni, bo jak ona zawiedzie, to Ty panikujesz i wtedy będziesz postrzały, wtedy będziesz panikował, nie będziesz patrzył, kto jest koło Ciebie, broń będziesz kierował z palcem na spuście i tak dalej. Bo nie znasz, bo coś jest niewiadomego. Jak znasz, to swobodnie pracujesz, po prostu masz umysł czysty. Więc dobra, powiedzmy, że tu mam tą kieszeń, tak? Tak, czyli tak. Widzisz, pierwszy zawsze patrzy, co się dzieje. No to dobra, biorę ten, tak, i wkładam drugi. Super, jestem gotowy. Drugi sposób, odwrotnie. Biorę ten z kieszeni, zamieniam i wkładam. Super. Trzeci sposób, zwłaszcza przy zacięciach, biorę, usuwam zacięcia, posuwam, bo zazwyczaj ten nabój mi wyskoczy i mam trzeci sposób. Czwarty sposób, który mówisz, to jest wyjęcie i włożenie, prawda? Tego. Jeszcze piąty jest wtedy, kiedy jesteś ranny. Tu wtedy masz zupełnie inaczej, wymieniasz magazynki. Jeżeli masz prawą ręką, lewą rękę ranny jesteś i tak dalej. Czyli zobacz, musisz ogarniać parę sposobów obrony, nie wiem, Krav Maga, samoobrony, jiu-jitsu, cokolwiek. Musisz znać parę ciosów w boksie, a nie tylko jeden prosty. To samo z bronią. Musisz znać wiele rzeczy. Ale ja się chciałbym skupić przy tym teście na jednej wymianie, tej ostatniej, czyli patrz, tutaj się trzymaj w ręku. Już. Albo nie, tutaj trzymaj, o tak. No. Dobra, tu masz przy tym. I teraz wyciągnij broń, tutaj dwie ręce, dwie. To zostaw, tak sobie połóż. I teraz wyrzucasz magazynek i poczekaj chwilę. Czyli ten będziesz magazynek wyrzucał, tamtego bierzesz. No jedziemy. No.
Jak myślisz, prawidłowo czy nie? Znając Ciebie pewnie nie. A jak widzowie uważają? Chodzi o to, że znowuż ta taktyka. Sytuacja jest bardzo ważna. To, co powiedziałeś, sytuacja jest bardzo ważna. O sytuacji. Jeszcze raz powtarzam, to jest techniczna wymiana magazynka. Ona w wielu sytuacjach ataku, jeżeli mówimy o tej samobroni, z tą bronią, że tu sięgam i tak dalej, miałbym gdzieś zacięcie, czy wiesz, nie, już nie miałbym nabojów i musiałbym koniecznie wymienić magazynek, to też pokazujemy przeciwnikowi, że jesteśmy rozładowani. To dla niego sygnał, żeby nas jeszcze bardziej atakować, bo nie jesteśmy w stanie mu nic zrobić. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to cały czas taktykę. Zobaczmy. Czyli mam tutaj, dobra. Czy spójrzmy, tu wezmę, żeby ci nie niszczyć magazynków. Jestem ogarnięty? Tak? Zobacz, mam tutaj, teraz zobacz, co zrobiłeś. Wyrzuciłeś i jesteś w tej samej sytuacji, którą miałeś tutaj. Jesteś po prostu w sytuacji Nie, zero druga bezpieczeństwa. była. Czyli nie, teraz popatrz, co będziesz robił. Wiesz o tym, że obojętnie czy zamek będzie w tylnym położeniu czy przednim, to nie ma znaczenia teraz, nie? Wiesz, że musisz wymienić magazynek, No to już sięgam. to najpierw sięgam po niego, teraz zobacz, i tu już teraz go zamieniam. Zobacz jak krótko. Jeżeli ty wyrzucisz, a teraz będziesz do niego sięgał, to ty jesteś rozbrojony. To jest taktyka. A jeszcze to teraz już, dobra, to już ogarniamy to, weź ten drugi magazynek. Gdzie on tam jest? Weź sobie ten na chwilę, teraz tam tego weźmiesz. Trzymaj tą broń. Tak jest, czekaj, żeby ci w szklankę nie leciał ten magazynek. No i teraz już wiesz, że masz magazynek, wyciągasz i tego wyrzucasz. No to teraz ciach i widzisz. I tu jest bardzo częste to, co mówiliśmy wcześniej, co mnie zwróciłeś też uwagę. No właśnie, robimy to, no bo magazynki, ten jest dociążony, ten zarąbiście wyleci na mnie. W innym przypadku muszę tutaj pociągnąć. A jak go naciskam, kurde, nie chce mi wyjść. Widzisz? I tutaj, ja się tu od kogoś nauczyłem, bo nie jestem taki dobry, żeby samemu wymyśleć, nie? Akurat w tym przypadku. Ale zobacz, jest taki mały myk, że jeżeli masz już ten magazynek i tu już wyrzucasz, podciągnij broń do góry. A wtedy ten magazynek przy pociągnięciu, nie wysoko, to jest dosłownie, zobacz, spójrz. I magazynek każdy wychodzi, raz sprawdziłem na różnych rodzajach broni, pistoletach oczywiście, nie? Wychodzi idealnie. Czyli jeżeli masz, tylko trzymasz i sam przycisk, może być za mało. A jeżeli lekko pociągniesz broń, ale mówię, lekko, bach, leciutko, nie? O, to w tym momencie magazynek bardzo ładnie wychodzi. No więc jakby wracając tutaj, mamy, że powiedzmy, że tam tutaj, ciach, patrzymy co się dzieje, bierzemy magazynek, podciągnąłem broń do góry lekko, delikatnie, wszystko mi idealnie gra. A tak, to magazynek może nie wyjść. I jak to ludzie robią? A no, kurde, no wyciągają teraz. No ale atakujący nożem nie będzie czekał na ciebie, prawda? Atakujący nożem nie będzie czekał na ciebie. W związku jeden magazynek gdzieś tam wyleciał. Jeszcze jedna jest taka w No. tej nowej PSBS. O, teraz super. Jest, tak. Szklankę odstawimy. Czyli przypomnijmy widzom w nowym szkoleniu. Program strzelania broni tak, Super. Wojskowej. Jest taktyka taka, że wszystkie operacje są robione w tak zwanej przestrzeni roboczej. Czyli ja strzelam, jak Tak. chcę wymienić magazynek, to muszę wziąć tutaj pistolet i tu sobie wymieniam magazynek, którego nie ma. Wymieniam i dopiero Super. muszę przeładować ręcznie. No dobra, Czyli wiadomo, mogę nie mamy nabojów tak, szkoleniowych, muszę to wiadomo, że zrzucić. tak będzie. No i teraz pytanie, czy to jest rozsądne, bo Nie, niektórzy mówią, pokazuje, że nie mam amunicji. po pierwsze, ale nie tylko to. Po drugie, znaczy to jest zrobione niby po to, że ja muszę widzieć przeciwnika, od razu patrzę pod broń. Pytanie, czy ja muszę patrzeć to- zawsze w broń. Patrz, Albo patrz. widzę przeciwnika, albo broń. Tak, zobacz. No, dobra. I trzecie pytanie, jak z prędkością? To już ci mówię. Wymiany magazynu. Sieciat, Łukasz, patrz. Pierwsze, kamera jest przeciwnikiem. Zobacz. Kurde, po pierwsze, coś mi zasłania. To jest po pierwsze, nie? Po drugie, moja lufa już nie jest na celu. Czyli na dobrą sprawę nie powinniśmy robić ani tu, kurde, na pewno nie, tak, patrzymy tu. I teraz tutaj mam patrz, ja mogę w każdej chwili celować do tego. Czyli to jest pierwsza rzecz. Czyli nie powinniśmy robić tu, a już nie mówiąc tutaj, w ten sposób, żeby tu widzieć. Kto to wymyśla te techniki? Zastanawiam się już, czy kto wymyśla, no bo żołnierze. z czego wynika? Popatrzcie się. Tu zasłaniamy, to jest raz. Ale weźmy sobie inna rzecz. Wchodzimy do pomieszczeń i mamy tak broń i jedziemy. No i prosta sprawa.
Łukasz, stań tutaj na chwilę, tak żeby kamery, tylko do mnie się odwróć. Mam karabin, no nie masz karabinu, nie? Mam. Przynieść? Co? Przynieść? Jeżeli będzie ciekawie, to jak najbardziej. Poczekaj. No, broń sprawdzona, tak czy inaczej, za każdym razem i tak muszę jakby sprawdzać i tu, nie? Dobra, super. No to popatrzmy. Wejście do pomieszczeń, bach, ja to często widzę, nie? I wchodzimy, bach i tak dalej. Zgadza się czy nie? Super. Popatrzmy, jeżeli ja trzymam tak broń i wchodzę do tych pomieszczeń, klęknij. Czy ja go teraz widzę? Ręka mi zasłania Łukasza i tak dalej. Jak ja mam wejść do pomieszczeń w momencie, kiedy ktoś będzie klękał? Ja tego nie zauważę. Robi się trójkąt z moich łokci, to jest raz. Po drugie, i z lufy, czyli ten tutaj cały, tutaj ta przestrzeń jest całkowicie zamknięta, ja nie widzę go. A powinno się wchodzić do pomieszczeń z bronią. Opuść no, bo szybciej jest mi podnieść broń, aniżeli kurde kogoś tak zauważyć. Teraz wchodzimy do pomieszczeń, dawno mówimy, że tarcza nie odda, jak Busli mówi, że deska nie odda, to mówimy, że tarcza nie odda. No wchodzisz super do pomieszczeń, zarąbiście, ale co? No masz tarczę, strzelasz do tych tarcz, przykładowo, ale nikt cię nie atakuje. A co będzie, jeżeli powiedzmy będziemy szli teamem 6-osobowym, ja was ponumeruję i powiem, że 3, 5 martwa w czasie wejścia. Czyli musimy poprzejmować rolę. Wszystko się posypało. A co będzie jak 5, 6 martwa, a 1 zostanie zaatakowana w czasie wejścia? Czy my tak trenujemy w wojsku? Nie. Czyli nie robimy żadnych problemów. My ćwiczymy po prostu dry driller. Życzeniowo. Ale trening nie może być życzeniowy. Trening musi uwzględniać jakieś doświadczenia. Najlepiej byłoby, a to jest bardzo trudne, też rozmawiałem o tym z moim przyjacielem, mieć zapisy kamer tych sytuacji, żeby można było mieć dostęp. Nie wszyscy, tylko jakby uprawnione osoby, tak? I wtedy ci instruktorzy, którzy są powołani, takie komisje, czy nie wiem, zespoły, oni analizują, jak to się stało, co poprawić. To byłoby super. No bo przecież żołnierz był na jednej misji i on tylko przeżył jakiś tam fragment. On Ale nie będzie w innym miejscu miał tego odpowiadając na doświadczenia. Twoje pytanie, na początku ćwiczy się dry drille, rzeczywiście proste wejścia, potem się to komplikuje. Tak, ja tutaj mam troszeczkę, muszę jednak to. Klęknij. Jeżeli ja będę tu stał, tak jak tutaj Łukasz stał, tej pozycji i on mi poleci, to mnie odsłania. Ale jeżeli ja będę obiema nogami i on poleci, ja czuję, ja będę leciał za nim, on będzie moją osłoną. Bo ja popatrz, ja czuję jego ciało. Widzisz? Ale z jedną nogą tego nie poczuję, on mnie odsłoni po prostu. To jest taktyka walki. To jest taka sama jak walka z bronią i tak dalej. Wróćmy jeszcze do broni teraz. I znowuż wchodzimy w ten sam temat. Patrzcie, my go wałkujemy już na różne sposoby, staram się to pokazać, nie? Zobacz, że ta taktyka działania ciągle jest ważniejsza od techniki, nie zwalnia nas, przykładowo nie zwalnia nas tutaj, żebyśmy tej taktyki nie robili. A więc jeżeli wiem, że jest jakoś tam w miarę niebezpiecznie, po pierwsze, tu mam palec, zobacz, na bezpieczniku, a tu już tu. I w ten sposób robię. Czyli nie mogę trzymać tu broni. Zobacz, ile czasu zajmuje mi miejsca. To samo było z tym pistoletem, co Amerykańcy mówili, tak? No jak ty trzymasz tu palec na spuście, a jeszcze może być niebezpiecznie, a to jest 0,25, podjęcie decyzji następne i już jesteś martwy. Jeżeli tu jestem tak, no to tutaj trzymam tu. Jeżeli to będzie kałach, trzymam tu. I teraz uważaj, tu odbezpieczam, a tu od razu przyładowuję. A nie trzymam tu. No jak? No a co, nie zdarza się w naszym wojsku, że przeładowują jeszcze prawą ręką? Pewnie, że się. No to dlaczego jeszcze tego nikt nie wyeliminował? A przecież prawa ręka jest od strzelania, a nie od przeładowania. Wyeliminował, bo groty już masz. Ale za to, kochani, mój wspólnik bardzo słusznie zresztą zauważył, wymiana magazynka, cyk i przeładowanie tutaj, nie? A on mówi tak. No i super, bo to wydaje mi się nawet, że to Rosjanie wymyślili kiedyś, bo widziałem to bardzo dawno temu u Rosjan, tam się wydaje. Ale jeżeli masz tutaj pełno tego, wiecie, oporządzenia i tutaj to nie jest za dobre akurat w tym momencie, nie? Nie można tylko, a ja widzę, że ludzie cyk, wymieniają i znowuż, wiesz, robi. Super. Ale jeżeli będę teraz za osłoną niską, tak, to nie wezmę tego do góry, prawda, żeby widzieli to wszystko, tak, jakoś. Czyli muszę się też uczyć i z tej pozycji, prawda, każdej. Czyli nie możemy
tylko jedną technikę, bo ta jest zajebista, albo ona jest modna i tą będziemy tutaj stosować, nie? Cały czas o tym mówię, czyli widzisz, że z tą bronią, jeżeli będziemy tak, no super, nie widzimy co jest na dole, tak? Jeżeli jest na dole, to widzę, ogarniam wszystko, zawsze mogę, szybciej podniosę tą broń do góry, aniżeli ten. Jeszcze jedna rzecz. Czy broń jest tylko do strzelania? Nie. Czyli do czego jeszcze? No do różnych technik samoobrony. Bardzo To jeszcze Kups Czyli? uczył dawno. Uderzenie, tak. uderzenie, Super. duszenie, nie wiem, A wiesz, jakie dźwignia było i mocne tak dalej. dźwigiełko, jak kiedyś szkoliłem takich komandosów policyjnych, ale antyterrorystów, nie? Tak? No, akurat tutaj zdziwienie było, bo ty tu ba, nie? Tu wszystko bronią. Wiadomo, że nie uderzamy tylną częścią, magazynkiem, tu nie uderzamy, tam i tak dalej, i tak dalej. Ale jakie było zdziwienie, tak? Kiedy ja im to pokazuję, że powiedzmy, mówimy, a to tutaj to znamy, ja mówię, a tu znacie, że magazynkiem się walczy? Zdziwionko. A przecież magazynek jest jak nóż. Tak? Wyjmuję i dźgam. Rozumiesz? Ale też to jest do wymiany magazynka. Czyli ja wymieniam, on nadlatuje, tym magazynkiem bronię, tam na przykład uderzam, tu już sobie biorę drugi, bach i już mam. Czyli znowu zobacz, ta praca na broni ciągle, jakby to tak jak mamy temat broni, a dookoła, wszystko co by polepszyło tą pracę z bronią. Bo przecież jeżeli ktoś nas zaatakuje, wcale nie musimy do niego strzelać. Możemy tą broń wykorzystać jak pałka teleskopowa czy coś, tak? On ma z nożem, raz uderzysz, czy w mięsień uderzysz tutaj, nie? Uderzysz w mięsień, na 100% go to zaboli i tak dalej, nie? Czyli broń jest też narzędziem samoobrony, niekoniecznie do strzelania, nie? Dobra. Co jeszcze możemy dzięki tej broni, powiedzmy, się jakby nauczyć albo coś wyćwiczyć? Poza strzelaniem. Do czego ta broń jeszcze może służyć? Czemu dzieci lubią strzelać? Czemu młodzież strzela i dobrze im idzie? Czemu ludzie się zapisują do klubów sportowych? Fajnie się można stresować, Rywalizacja, skupić, super. No. skupienie i tak Czyli dalej. No. jeżeli polityk mówi nam, że to broń to zabija, nie? To nie, a to No to politycy nie wie, co generalnie mówię. nie wiedzą, Jeżeli co mówią. dzieci biorą broń do ręki i sobie strzelają, cieszy się, balonika z tego wygrałem, na wiatróweczkę na strzelnicach tych w Luna Parkach też przecież strzelaliśmy, nikt nie mówi, że to jest broń, która zabija, tylko żeśmy może jakiegoś misia wygraliśmy czy coś, tak? Nie strzelaliśmy do ich zapałeczek. Czyli broń to jest fantastyczne narzędzie do integracji ludzi, tak? Integrujemy przez zawody, jakieś pikniki, tak? No to Zabawy i tak bezapelacyjnie, dalej. to nie musimy chyba nawet... Ale jeszcze co? Co bardzo dobrze wyrabia strzelectwo? Ogólnie strzelectwo. Skupienie. Co? Skupienie. Czyli mówisz o celności, tak? Nie, mówię o czymś takim, że muszę odrzucić różne inne rzeczy, Super. które gdzieś są. Czyli- muszę się wyciszyć, Czyli muszę ćwiczy skupić się mózg. na zadaniu. Czyli tak, ćwiczy tak, mózg. tak. Wiele zadań. Dobywanie broni, tak? Dobra, powiedzmy, że to jest kabura, nie? No dobrze, niech to będzie. Jeżeli chcemy robić samoobronę, czyli tu się musimy bronić, odejdź, cofnij się i dyskutować, to musimy otworzyć tą ręką, czyli musimy iść kciukiem. Widzimy? To musimy iść kciukiem, po prostu idziemy kciukiem. O, nie? Jeżeli zaś, przykładowo, tego ruchu nie możemy zrobić, bo mamy rękę na dole tutaj. Teraz zanim tu zrobimy, zanim tu dobędziemy, bach, no to będzie trochę czasu, to możemy tym kciukiem iść od dołu. Widzimy? I z każdą marynareczką jakby można to ćwiczyć. Hop, i bierzemy tą broń. Ale, bo ta ręka jest do broni, ale ta ręka jest do obrony, do mówienia jakichś komend, tak? Cofnij się, połóż się na ziemię, nie ruszaj się, daj sobie spokój, odłóż ten nóż i tak dalej, nie? To wtedy mamy tutaj broń na rękę, tą rękę na broni. No dobra, czyli jeszcze raz. Kciuk dobywamy, super, tak? Lub od dołu, sorki, pasek mi tu wyszedł nawet. Czyli od dołu, cyk i tak samo możemy to jedną ręką zrobić. Ale często jest tak, że tak jak Jacek mi dał tą marynarkę, czyli nie moja, bo jak widać trochę się nie mieszczę, bezpieczniej od tego, co tutaj pokazałem, byłoby lewą ręką podnieść i wyciągnąć broń. Widzimy? Ale zrobiłem to nie tak, że aby podnieść, bo teraz podniosę i mam marynarkę przy broni i już dalej nie pociągnę.
Czyli widzicie, cały czas też myślimy o taktyce. Żeby to ładnie pokazać, to ile muszę tu podciągać, nie? Żeby to było super. I dlatego bierzemy do góry i ciągniemy na bok. Wtedy mamy idealnie już broń dobytą. I dalej, jeżeli mamy, to najszybszy sposób jest jednak poprzez pchnięcie. I cały czas, zobaczcie, trzymam tą broń jakby w jednym miejscu. Widzimy? I teraz jest idealnie, ale wtedy nie walczę, tylko po prostu szybko dobywam tą broń. No i teraz tak, mówiliśmy o tym, no może być i tutaj, że ktoś mnie atakuje z tyłu, tak? I ja teraz, jak ja tu zrobię raz i tutaj będzie się obracał, może być problem, ale jeżeli ja tu zrobię, widzimy, pociągnę sobie marynarkę, to ja ją szybko dobywam, bardzo szybko. I Adek, może być też, że masz tutaj broń przykładowo, nie? I też możesz kciukiem polecieć i rozszerzasz tą rękę, czyli jak dasz tu, rozszerzasz tu, żeby ta marynarka ci nie poszła i tak dalej. A czy z tyłu tutaj, czy to jest rzeczywiście, no jeszcze ten pasek, czy z tyłu rzeczywiście jest to duże? Nie. Dlatego, że my, tak samo jak przy uderzeniach, nie będziemy tak uderzać, tylko musimy uderzać w ten sposób, że ciało pracuje, a więc jeżeli ja tutaj idę, to też idę z ciałem i ta marynarka sama mi się otwiera. Dużo osób nam sygnalizowało, jak pokazywaliśmy sposoby noszenia Tak. broni na plecach, że to na amerykańskich stronach piszą, że jest niebezpieczne, że jak się przewrócisz, to od razu połamiesz No kręgosłup, tak. wylądujesz Ciekaw na jestem mózgu i teraz, tak ile dalej. oni to przećwiczyli razy, że się przewracają. Właśnie jak jeszcze nie przewróciłem, ani moi studenci, czy moi uczestnicy różnych kursów jeszcze do tej pory się nie przewrócili, ani nie zahaczyli o nic, tak? Absolutnie nie. Ale ważny problem jest w tym, co ludzie nie rozumieją, to, że ja wkładam, zdejmę tą marynareczkę na chwilę, piękną, że tą broń wkładają tu. O, to jest problem. Teraz mogą bardzo szybko dobyć, prawda? A ja wkładam tu. No. I teraz też dobywam tą broń. No to kto jest lepszy? Kto ma rację? Kto ma rację? Znowuż taktyka wchodzi w grę. Bo jeżeli ja położę tą broń tutaj, założę moją marynarkę albo jakąś tam bluzkę, to wszyscy będą widzieć, że tu coś mi odstaje. Jak widać. Tak? A jeżeli przyłożę ją tu, to mam przy ciele i może być antykawer utajniony, kurde, i nikt nie wie. W Egipcie, jak byliśmy lata temu, byłem tam na wycieczce, to ochroniarze nosili odwrotnie. Wszystko było widać, że już tu każdy ma broń. Może taka moda tam, nie wiem, ale może nie pomyśleli o tym, że wszyscy już wiedzą, kto jest bodyguardem, czyli kto chroni, nie? Kto jest policjantem. Uważam, że masz skrycie, bo mówisz o tym, że się nosi broń w skrycie, a więc musi być ta broń tu przylegająca. No i teraz jeszcze, ale nie wchodzimy w prawo, dobra, nie wchodzimy, ale mówi się o tym, że skrycie, ale słyszałeś, żeby było za paskiem? No nie, musi być w No kaburze. właśnie, w kaburze, nie? No to jakie skrycie? Zależy jaka kabura, chyba że kabura do wewnątrz. No wewnętrzne, Tutaj, no tak? to Ja też mam to wewnętrzne kabury, pokazywaliśmy, ale zauważyłem, że zauważyłem, że bardzo często nie są doskonałe, ciężko nieraz zdobyć albo włożyć, nie? Z powrotem tą kaburę jakby do środka, nie? Jeszcze jedna rzecz dla strzelców, nie? Często łapią tutaj. Czyli dobywanie broni, jeżeli macie, patrzmy, że to jest kabura, nie? Dobra, kabura. I dobywają tu. No i zobaczcie. I tu mam będzie przerwę. podrzut ciała. I mam przerwę. Duży podrzut będzie. Środek ciężkości się zmienia i zacznie latać i będą zacięcia, nie? Czyli to musi być do końca. Drugi. A to trzymają paluszek tutaj. Tak? Po to, żeby ustabilizować. No ale bojowym to zaciskaj tu i koniec, patrz. A nie tutaj palec. Tym bardziej, że kiedy on ci tego palca złapie, to ci może tutaj jakby bardzo szybko zrobić krzywdę, nie? No, czyli bardzo ważną rzeczą jest też trzymanie tej broni, nie? I jeszcze jedna rzecz, też ważna, bo jak nas uczą? Zresztą ja też sam tak uczę i o tym muszę mówić. Odrzut, podrzut broni. Czy jest to negatywne czynniki na pracy z bronią dla strzelca? Odrzut i podrzut? No tak, tylko można sobie z nimi poradzić w Można odpowiedni sobie z nimi sposób, poradzić. Ale są, tak? Tak. No i teraz znowuż jakby te poziomy. Dla początkującego na pewno, bo jakaś, ale jak mi tam walnie albo co, a jak niektórzy ćwiczą? W ten sposób. I wracają. Wyobrażałem sobie. Czy tak rzeczywiście broń aż tak podskakuje? Chyba, że rewolwer odpowiedniego kalibru. no nie. To jej w głowę potrafił uderzyć. Ale teraz uwaga.
popatrz, w bojowym strzelaniu, tak? Tak jak ja byłem na różnych kursach izraelskich też tam, idziemy i wymiana magazynka, wymiana magazynka, podbiegamy, patrzymy, okej, nie żyje. Powiedz mi, czy w tym czasie myślałem o podrzucie i odrzucie broni? No na pewno nie myślałem. No właśnie, czyli w strzelaniu bojowym nie zrywamy przyrządów celowniczych, bo idziemy na kierunek i dwa, nie myślimy o tym podrzucie, odrzucie broni, tak? Zostawmy to naukowcom, bo są różne wersje. Jedni mówią, że jest tak, drudzy inaczej, ale pocisk niby opuszcza lufę i wtedy dopiero to jest zjawisko podrzutu, odrzutu. Czyli jeżeli ćwiczymy na laserowych pistoletach, co jest bardzo ważne, i ktoś powie, ale to nieprawdziwa broń, bo tam podrzut, odrzut, no to się myli, bo jeżeli pocisk opuści lufę i dopiero gazy prochowe działają, a ty już naciśniesz na spust, prawda? W związku z tym, to dlaczego ty już wcześniej myślisz o tym, że będzie podrzut i laserowy pistolet to nieprawdziwa broń? Nie. Ja mam trenażery strzeleckie, na tym się fantastycznie można wyszkolić. Fantastycznie. A jak puszczę filmy, na przykład mam ponad 1000 filmów i teraz puszczę filmy, gdzie masz użyć gaz do samobrony, albo paralizator, albo broń palną, to się okaże, że tam polegniesz, bo to ktoś się albo zaatakuje nożem, albo nieodpowiedni środek przymusu użyjesz. Ten program jest nie po to, żeby się uczyć strzelać, tylko po to, żeby podejmować właściwą decyzję w stresie. Fantastyczne rzeczy można sobie naprawdę się wyćwiczyć na sucho, na sucho. Czyli pracujemy na trenażerach, możemy pracować na tarczach elektronicznych, które się zapalają, wtedy na celność, tak, na szybkość, na celność i tak dalej. Możemy pracować na sucho, tylko tarcza, bach i powtarzać sobie, żeby to było jakby cały czas ciągle ten sam punkt. A kiedyś mój kolega ze służb mówi, i warto było zapłacić za to ćwiczenie tyle pieniędzy. Między innymi to ćwiczenie było. Powiem, jakie to było ćwiczenie, tak? Przestawialiśmy, to jest ściana, tak? Powiedzmy, a może tu pokażę. Dobra, obieram sobie punkcik, tak? I tu mam, ładnie zgrywam przyrządy celownicze. Pracuję znowuż, ale mam bardzo blisko. I nie ma prawa się nic ruszyć. Zobaczcie, mój kolega, bardzo doświadczony zresztą policjant, tak? Bardzo doświadczony oficer, docenił takie. Ktoś by powiedział, nie, co to za ćwiczenie? On docenił, bo on jest świetnym strzelcem. Więc po prostu to ćwiczenie wyrabia ten odruch, który jest zazwyczaj, mózg wysyła sygnał do ręki, naciskamy na spust i przykurcz. I już mamy wszystko pod tarczą. często ćwiczy. A tymczasem nie należy o niczym myśleć, tylko o tym, żeby palec na spuście był. Żeby wyłączyć tą pracę mózgu, nie? W tym strzelaniu. Czyli my mamy strzelać już wyuczonym jakby instynktem. Bam, 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 ćwiczę, strzelam. Często się śmiejemy na kursach ochrony, tak? Że kobiety lepiej strzelają niż faceci. Bo tak jest. Nigdy nie mieli do czynienia z bronią. Idą na kurs ochrony. Strzelają. No i dziewczyny trafiają, kobiety trafiają, a faceci gdzieś pod tarczą albo rozrzucone. No i oczywiście to żart. Mówimy, bo kobiety nie myślą, tak? A to jest żart, oczywiście. Ale coś w tym jest. Zobaczcie, facet jak mężczyzna, nie? Bojownik. Muszę w 10 trafić. No i strzela tak. A kobieta, ale Andrzejku, ja nie wiem, czy ja trafię, Boże, nie wiem, czy trafię. I wszystko jest w celu, bo ona pracuje na spuście tylko. Ona nie ma tego, że muszę trafić. Ona po prostu naciska na spust. A facet, jako przywódca, ja muszę tu pokazać, że w 10 trafię, no i tego nie ma. Chodzi o to, że celuj, wyłącz mózg, nie? Kiedyś już Bruce Lee powiedział, że ile czasu tracimy na to, żeby uderzyć ręką. Czyli mózg wysyła sygnał do ręki i ręka uderza. A najlepiej, gdyby ręka sama uderzyła, nie? I to samo jest z bronią. Najlepiej, żeby tylko palec nacisnął. Ale mózg nie działa w tym momencie. No to jest taka, wiesz, praca też na broni, nie? To tym bardziej ładnie, równofajnie strzelali, nie? A ogólnie cała praca z bronią to jest ogromna przyjemność. Może nie dla wszystkich, bo nie wszyscy lubią pracę z bronią, czy w ogóle broń, tak? Ale uważam, że jest świetna pod względem sportowym, emocjonalnym, rodzinnym. Różne pikniki można robić i tak dalej. No i żeby jak najszybciej się to rozwijało w Polsce. I tak jest super. Nie wiem, czy wiecie, jakie te przepisy ostatnio wyszły? Że? No,
że jeżeli masz broń, czyli Jacek, no akurat nie tu, ale masz pistolet, nie przykładowo, idziesz do ochrony, to nie musisz zdawać egzaminów, już masz pistolet. Więc dopuszczenie jest tylko i dziękuję, do widzenia. Już nie musisz egzaminu zdawać. Super zrobili. No problem jest taki, że powinni dalej pójść. Jeżeli masz ten karabin, on jest na pojedyncze, bo jest na pojedyncze, tak? Bo jesteś firmą szkoleniową. No więc przykładowo, chcesz na karabin też mieć, tego to musisz już zdawać. A to powinno być zwolnione, bo i tak strzelamy pojedynczo na egzaminach, nie? W związku z tym karabin masz, bo strzelba i pistolet nie ma problemu. Jeżeli masz strzelbę i pistolet, nie zdajesz egzaminu na ochronę. Z karabinem już musisz zdawać, bo nie jest automatem, nie? Czy pistolet maszynowy. Ale jeżeli byś miał na przykład, no dlaczego nie? No co za różnica, automat czy ten, no to krótkie przeszkolenie po wszystkim, tak? Ale bardzo fajnie. No i to samo też zrobili z policjantami, którzy tam jeszcze są aktywni, mogą mieć broń. To super, to znaczy to jest rozwój w Polsce zaczyna się już na dobre, żeby tego nikt nie zepsuł, nie? A ludzie, żeby przestali mówić o tym, że broń zabija, tylko broń jest do samoobrona. A tak samo mogę uderzyć, kurde, szklanką albo młotkiem, albo czymkolwiek, nie? W samoobronie, kiedy będę wzburzony emocjonalnie, nie będę myślał racjonalnie, wezmę coś, co będę miał i będę się bronił. Czy ja jestem mordercą? No nie. Broń akurat, jeżeli ktoś nosi, uwaga, bo widziałem takiego tutaj w Kielcach na Sienkiewicza, miał broń, ale sobie odkrył i sobie chodził, wiecie, tutaj, jaki on tu bonzo, no to nie, bo prawo mówi, że ma być skrycie, chowana broń, ale nie tylko dlatego, że tak się nam to podoba, tylko dlatego, żeby inni ludzie czuli się bezpiecznie na ulicy. Jak ktoś chodzi z bronią na wierzchu i tu się tak, wiecie, popisuje, no to nie za bardzo, nie? Jeszcze jest kiedyś może do tego dojdziemy, badania psychologiczne i tak dalej, bo one są po prostu teraz tylko szablon, bach i każdy przechodzi, nie? No, nie ma znaczenia. Mógłbym dać tu dużo przykładów też, bo ludzie na kursach robią później dopiero badania, ale my nie możemy ich wykluczyć, więc oni muszą strzelać ze mną, ale różne zachowania mają, przeróżne. I to też powinno być w jakiś sposób wyeliminowane i wtedy bez problemu. I policjanci wchodząc do domów, do jakiejś tam rozróby małżeńskiej, nie baliby się, że ktoś ma broń i tak wiedzą kto, ale przynajmniej byliby bezpieczniejsi. Te badania powinny być troszeczkę bardziej szczegółowe. Andrzejku, rozgadaliśmy się na różne miała być tematy, godzinka. a myślę właśnie, miała być godzinka, Jak już są zawsze. chyba 2. Myślę sobie, że fajnie byłoby, żebyśmy się następnym razem umówili na strzelnicy i na tej strzelnicy zrobili taki króciutki kurs dla Kowalskiego. Co ty na to? No. Czemu nie? Może być? Pewnie. Jasne. Dobra. To ja Ci dziękuję za wizytę No, ja też. dzisiaj. Dzięki za zaproszenie.